I jesteśmy. Dzień dobry wieczór, panie i panowie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Aż muszę, znowu coś się pokićkało z tym. Nie no, tutaj wszystko dobrze. Ale poprawimy. Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny, niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj, panie i panowie, chciałem powiedzieć, jak co tydzień pogadamy sobie o tym, co tam ciekawego w świecie kultury i sztuki. Ale, panie i panowie, dzisiaj będziemy sobie gadali no właśnie, o czym? Dzisiaj będę odpowiadał na wasze pytanie, panie i panowie. Dzisiaj będzie odcinek z cyklu Q&A, czyli wy pytacie, a ja odpowiadam. To już jest 5. odcinek. Uwierzcie, to jest 5. odcinek, rzeczywiście poważna sprawa, no ale to widzę, mi się coś dalej, mi się czat nie wyświetla. No niedobrze. Okej, już jest w porządku, już jest publicznie. Może zaraz się rzeczywiście poprawi, a jak nie, to będę czytał sobie z YouTube'a. Także bardzo mnie cieszy, że jesteście. No niestety tutaj dalej czatu nie mam. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Słuchajcie, tydzień temu mówiłem wam, no dobra, będzie 2000 subów, to akurat zrobimy Q&A, bo tak mniej więcej odcinek z pytaniami, oj, pojawił się cały czat. Mniej więcej odcinek z pytaniami, tak, co 3-4 miesiące robię, bo rzeczywiście wtedy już zbierze się odpowiednia ilość, że tak powiem, nowych widzów, którzy czasami mają jakieś do mnie pytania i akurat ostatni był chyba z okazji właśnie urodzin kanału, czyli w grudniu, więc we wrześniu, więc akurat odpaliłem teraz. Witam cię, witam bardzo serdecznie. Skrzypce i kurkuma, siema, cześć, witam bardzo serdecznie. Dobra, to ja zacznę pytanie, gdzie jest Marcin, skoro jest 21:30? Ano tutaj jestem, witam jak najbardziej witam. Dobry wieczór Marcin, witaj panie i panowie, live'ik odpalony, gorące, pikantne flaczki do tego i oglądamy, no stary, pięknie, aż smaka robisz normalnie. Cześć Hans, witam cię bardzo serdecznie, witam również Krzysztofa. Jurek Piechota, witam. Cześć Madame Perfumella, witam bardzo serdecznie. Mam twoje pytanie, za chwilę będę na nie odpowiadał. Cześć Dariuszu, witam bardzo serdecznie. Kogo tutaj mamy? Krzysztof Kubiek, a ja z kolei za tydzień ferii zaczynam. No proszę bardzo, a ja akurat ferii nie mam. Zdarza się. Czy widziałeś już pierwszy odcinek serialu o grzybie? Nie widziałem jeszcze. Cześć Jarosław, witam bardzo serdecznie. Cześć Kudłaty, witam cię, witam. Fajnie, że jesteś. Black God, witam, akurat znowu zdążyłem na live'a, no i tak powinno być, ale masz bardzo fajną ikonkę, ale to już chyba ci mówiłem ostatnio, także bardzo mnie cieszy. Czy widziałeś osławioną listę Quentina, jakich filmów nie poleca, na przykład Krzyku z 96, czy filmy superbohaterskie po 98? Nie widziałem tej listy, jeżeli masz gdzieś, to podeślij mi, jak naprawdę jestem ciekaw, bo Quentin, on czasami mówi różne dziwne rzeczy, czasami powie, o ja już dziękuję bardzo, ja już kończę z filmami, już mniej więcej nie będzie, ale potem mówi, ale może tam coś jeszcze jednak zrobię, może coś jeszcze... Jak podrywać crusha, masz żonę, czyli jesteś doświadczony. Jak podrywać? Nie wiem, to było tak dawno temu, że już nawet nie pamiętam, jak się podrywa kobiety, a na randce już byłem 100 000 lat temu. Słuchajcie, ktoś się może zapytać, jak to się stało, czyli cytując Siarę, to co się stało, że się udało? Akurat dobrze wiecie, że od września, chyba od 20 września bodajże, zacząłem na tym kanale robić shorty. Wcześniej były tam jakieś próby, próbowałem najpierw tutaj, potem na kanale Marcinowe Recenzje Ekstra, no i rzeczywiście jakoś tak się to udało, stwierdziło, że okej, w porządku, to jak najbardziej daje radę i można robić. No i tak stało się, panie i panowie, zażarło. Okazało się, że jeden z moich shortów zażarł dosyć konkretnie. Chodzi ten oczywiście z cyklu PESEL-u nie oszukasz, gdzie informuje o tym, że no niestety zmarła Lisa Marie Presley. I od tej pory już jest naprawdę grubo. Każdy kolejny short wbija w kilka, jeżeli nie kilkanaście tysięcy wyświetleń, to mnie bardzo cieszy. Także jest panie i panowie, dobrze. Ale o czym chciałem powiedzieć? Wiem, co chciałem powiedzieć wcześniej. Oprócz tego, że za tydzień, no bo tak troszkę będę dzisiaj skakał, za tydzień, panie i panowie, ogłoszę. Tak, ogłoszę, co zdecydowaliście, jeżeli chodzi o najlepsze i najgorsze filmy, więc przypomnę, że jeszcze jest szansa do środy. Tak, do środy można głosować. Proszę bardzo, teraz wrzucam tutaj teraz linki. Możecie sobie kliknąć na najgorszy i najlepszy film. Głosujecie. Pamiętajcie, że to są wasze propozycje. Tam jest 20 propozycji. Myślałem tak naprawdę, że się nie zmieścimy. Chodziło o to, że nie było pewności, czy ten film o Weird Alu Jankowiczu miał polską premierę, ale
ale Wiktor z kanału Fanserwis podesłał mi informację, że był pokaz na jednym z festiwali, był pokaz właśnie dla prasy, więc miał oficjalnie swoją premierę, więc jak najbardziej możecie głosować. Za tydzień ogłoszę te wszystkie 10 najgorszych i 10 najlepszych w odcinku na żywo, więc będzie jak najbardziej ciekawo. Miało być do końca roku, ale 3 tygodnie spóźnienia to luzik. Zgadza się, Lancel, tym bardziej, że patrzyłem dopiero co, czyli że tak powiem przed chwilą. No i w zeszłym tygodniu, panie i panowie, było tak, że no było tych, a właściwie nawet mogę wam pokazać, było tych subów tam 1900, a w tym momencie udostępnij ekran, proszę bardzo, który ekran, bo mam 3. Ten ekran, tak? Panie i panowie, a teraz jeżeli popatrzycie, już jest 2205. Więc krótko mówiąc, szalejecie, jak najbardziej szalejecie. Zresztą widzicie dzisiejszy short o tym, że Ryan Reynolds zebrał kostium z Deadpoola, ma już w tym momencie 2500 wyświetleń. Nie wiem, czy to widać, ale rzeczywiście jest grubo, jest poważnie. Tak więc no, dzieje się, bardzo mnie to cieszy. No i miało być do końca roku, zgadza się. No zobaczymy, może w tym momencie będzie jeszcze lepiej, bo jak powiem wam tak, wiele osób na przykład mówi, a to mogę Lancela wyłączyć, zatrzymam sobie czat, żeby odpowiedzieć na wasze pytania, bo na wszystkie dzisiaj odpowiem. Wiele osób, wielu twórców, ale jest tutaj kilku youtuberów, mówi, a YouTube nie poleca. No guzik, prawda, akurat YouTube poleca wszystkich, tylko jest jedna sprawa, jedna zależność, panie i panowie. Jeżeli jesteś młodym, nowym twórcą, o tak powinienem powiedzieć, nowym twórcą, no to YouTube nie ma zbyt wiele informacji na temat ciebie i twoich widzów. No bo wiadomo, te algorytmy polecają. No i w końcu kiedyś ogarnął ten temat i jest dobrze. Bo ja na przykład znowu wam pokażę, jak będę zaprzeczał ich wszystkim i mogę i chcę, to sytuacja jest, panie i panowie, taka, że no, YouTube musi wiedzieć, co robicie, komu, po co i czy was to interesuje i tak dalej, gdzie to jest. O, proszę bardzo. Ok, to będą statystyki, to dla tych wszystkich, którzy mówią, że YouTube ich nie poleca, więc możecie sobie spokojnie sprawdzić w swoich statystykach. Proszę bardzo, w ciągu ostatnich 28 dni YouTube pokazał miniaturę przynajmniej jednego z moich filmów, jednej recenzji, 313 tysiącom ludzi. Więc 313 tysięcy ludzi miało okazję zobaczyć to, proszę bardzo. To było rekomendowane przez YouTube. Wyświetlenie 15 200. Oznacza to, że z tych 313 tysięcy tylko 15 200 osób stwierdziło, że dobra, chcę zobaczyć. Nieważne, czy to był odcinek na żywo, czy to było kultowy horror, potworny film, czy to była recenzja z dzisiaj, czy sprzed 2 lat, nie ma znaczenia. Więc YouTube poleca, no i w końcu rzeczywiście chyba znalazł odpowiednią widownię dla naszego kanału. I jest dobrze, panie i panowie, jestem zadowolony, bardzo mnie to cieszy. Tutaj tak, jak najbardziej kudłaty, jeżeli tam jakiś spam wbijany jest czy coś, no to proszę bardzo, wiesz co się robi, jesteś moderatorem, możesz jak najbardziej rozdawać upomnienia. Mhm. Kasztan, jaką cenę miałeś z WF-u w podstawówce? 5. Tak, bo ja jeszcze chodziłem do tej szkoły, kiedy były 5. Że miałem bardzo dobre. Słuchajcie, tutaj macie najlepszy film i najgorszy film. Głosujcie, wbijajcie się. Także jak najbardziej. Planujesz materiał na start Sky Showtime, to powinno zażreć. Tak, będzie coś takiego jak przy okazji Disneya, bo w tym momencie rozmawiałem z Lincolnem, ponieważ akurat Lincoln do tej pory montował wszystkie potworne filmy, więc nieważne, czy oglądacie Godzillę, Konga, Obcego czy Predatora, to wszystko było montowane przez Lincolna. I mówię mu, jaki jest pomysł właśnie na poniedziałki. Póki co, na razie nie ma stałego pomysłu, ale póki co jest taki, że właśnie będzie między innymi Sky Showtime pokazany, będzie również tak samo jak przy okazji Disneya opis, jak założyć sobie konto na Amazonie, na Netflixie i tak dalej, na tych wszystkich portalach, więc to będzie wbijało w poniedziałki, ale zgadza się, Sky Showtime będzie, nie wydaje mi się, że będzie to aż taki wielki hit, bo mimo wszystko to nie jest aż tak wielka marka, no ale domyślam się, że takie akurat materiały Lancel to są materiały, które rzeczywiście dopiero po jakimś czasie one się rozpędzają, bo nawet jak jest tutaj kilku youtuberów i Skudłata, na przykład jak popatrzycie na swoje wykresy, no to one po czasie się wznoszą. Tak samo jak na przykład mamy 10 najlepszych filmów świątecznych, no to na przykład wiemy, że one w okolicach świąt, gdzieś tam powiedzmy od końcówki listopada do 2-3 stycznia zawsze sobie dobrze radzą. 10 najlepszych horrorów i tak dalej. To oczywiście wszystko jest cykliczne, ale zgadza się, będzie taki materiał. Cześć, witam Cię, Wiciu, bardzo serdecznie, panie i panowie, witam, kocham kino, cześć Marcino.
shorty bardzo przyspieszają zdobywanie subów, bo tylko i wyłącznie po to je robię. No to tak naprawdę w tym momencie 200. Na obu kanałach jest nakręconych i zrobionych 264 shorty, panie i panowie. I to są tylko i wyłącznie ciekawostki filmowe. Stało się tak, ponieważ oprócz tego, że przyspieszają kanał, no to jest oczywista oczywistość, ale bardzo często było tak, że na przykład zrobiliśmy odcinek na żywo, powiedziałem, że to się stało ten film będzie miał premierę i tak dalej, i tak dalej. Po czym na przykład o północy coś się stało, albo na przykład o 8 rano w Ameryce jakaś tam informacja, że ktoś tam robi nowy film i w ogóle, i w tym momencie czekanie z tym całego tygodnia, no mija się z celem, bo potem rzeczywiście obejrzycie to w porządku, ale jak na przykład popatrzycie na oglądalność no, po czasie, no to rzeczywiście jest niewielka i stwierdziłem, że to będzie dobra sprawa, żeby to w formie shortów pokazywać. No i tak się to akurat zaczęło. Cel na ten rok 10K z tym tempem. Słuchaj, jeżeli się nic nie zmieni, a ja na razie jestem bardzo zadowolony z tego, co się dzieje, to możliwe, bo no niby można to gdzieś sprawić, są tam jakieś platformy, które stwierdzą, no to za rok będzie miał tyle, za 2 lata tyle, a za 10 lat tyle. Ktoś, a nie wiem czasem, czy nie Tylancel, w każdym razie ktoś na grupie na Facebooku napisał, że ponoć najtrudniej jest zdobyć 10 000 subskrypcji i to jest prawda. Może nie tyle, że najtrudniej, bo skoro udało Ci się zdobyć 10 subskrypcji, to zdobędziesz 100, to zdobędziesz 1000 i tak dalej, trzeba po prostu na to czas. Tylko motyw jest taki, że według statystyk YouTube'a 90% YouTuberów nie osiąga 10 000 subskrypcji, ponieważ im się nie chce, ponieważ zbyt długo to trwa. Bardzo dużo osób teraz, zwłaszcza po pandemiksie, bardzo dużo osób traktuje YouTube'a jako sprint, a to jest maraton. Zresztą ja to powtarzam bardzo często. Mam takiego jednego kolegę w pracy i jak tam, masz już 1000? Stary, to ty robisz w ogóle, nie masz, a zarabiasz już? Ja mówię, spokojnie. Więc ja to traktuję jako maraton. Mam co prawda swoją datę graniczną, do kiedy chcę robić YouTube'a i jeżeli na przykład okaże się, że po tej dacie YouTube już nie jest w stanie, powiedzmy, jakoś tam zapewnić mi środków finansowych. Nie mówię oczywiście o reklamach, ale gdzieś tam też nie mówię o tym, muszę zarabiać 2 miliony, to byłoby zarąbiście. Pewno, że byłoby super, ale to akurat nie o to chodzi. Już tutaj patrzę. Jest Jurek napisał, na ekranie.pl jest artykuł Quentin Artolica, 16 filmów, których nie polecę, jak będziesz chciał, to możesz przejrzeć. A zaraz pewnie zobaczę, będziemy wiedzieli, co tutaj się dzieje. Słyszałeś, Marcie, o tym, że The Rock ma wrócić na 1-2 walki na WWE? Słuchaj, no byłoby to ciekawe, to tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby się kasa zgadzała, no bo to jest w tym momencie mega gwiazda i nieważne, czy mamy Johna Cena, czy... No ja jestem tym człowiekiem, że akurat wychowałem się na Goldbergu i tych czasach, oczywiście Hulk Hogan i kilku innych rzeczywiście zacnych wrestlerach. No to będzie kasa, tak samo jak Floyd Weather Jr. wrócił jakiś czas temu i się z Conorem McGregorem się boksowali, tylko po to, żeby zarobić. On tam chyba wtedy zgarnął z $50 milionów za tą walkę, bo oczywiście było pay-per-view, więc jak najbardziej. Jak wróci, no pewnie, że fajnie. Tutaj patrzę, co piszecie dalej. Niedługo to będziesz więcej sportów na YouTube shortów niż filmów. No wiesz co, shorty się dosyć w miarę łatwo robi. One i tak u mnie przeszły w pewien sposób metamorfozę, bo na początku to byłem ja, który sobie gadał, potem stwierdziłem, bo też na przykład mam TikToka i obserwuję, jak tam ludzie robią, między innymi rzeczony tutaj kocham kino, też obserwuję i też patrzyłem, jak on to robi. No to zacząłem na przykład wrzucać zdjęcia, no i tylko i wyłącznie pisać na nich, no ale to też się oglądało się już lepiej, ale jeszcze nie tak, ale się okazało potem, że najpopularniejszą formą na TikToku, kiedy właśnie ludzie wrzucają informacje, bo takich osób, które wrzucają informacje, jakieś ciekawostki filmowe jak ja, jest zapewne pierdyliard. Więc okazało się, że po prostu ruchome obrazki, no najłatwiej zwiastun wziąć i wrzucić. No i w tym momencie te shorty, no tutaj się nazywają shorty, na TikToku są to TikToki, ale w tym momencie wrzucam je na kilka platform, bo jakiś czas temu jeden z guru, których obserwuję, który tam powiedzmy ma swoje rady, jego kanał niedługo będzie miał milion subskrypcji, stwierdził, że jeżeli twoje shorty, twoje materiały, na przykład one są w ten sposób zrobione, że można ich oglądać kilka pod rząd, no to staraj się nie przerywać widzowi tego, mówiąc, daj suba, daj łapkę w górę, bo to w tym momencie zaburzy cały, że tak powiem, przepływ energii. No i w tym momencie short jest na zasadzie, dzień dobry, czy wiesz, że
Co było dzisiaj? Że Ryan Reynolds po nakręceniu Deadpoola wziął sobie kostium ze sobą. 20th Century Fox kiedyś się o tym dowiedziało, to stwierdziło, że ich to nie interesuje, bo co to jakiś kostium, niech sobie weźmie. No ale potem się okazało, że film był wielkim hitem, pewnie teraz by zrobili inaczej. No i koniec. No i takie są informacje. Na przykład, że czy wiesz, że James Cameron za reżyserię Titanica zarobił $300 milionów, bo studio nie wierzyło w projekt za bardzo, więc on powiedział, że rezygnuje z kasy, ale za to weźmie procent z zysków, no i okazało się, że tyle i tyle zarobił. I tak na dobrą sprawę ja w tym momencie wrzucam i na YouTubie, na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze, no i oczywiście na TikToku. Czasami nawet wrzucam na LinkedIn, ale to jest różnie. A czy będzie więcej? Zapewne będzie ich więcej, bo akurat, tak jak mówię, dużo łatwiej wyprodukować, zrobić shorta. Czy widziałeś jakiś film tak dobry, że byłeś na nim w kinie kilka razy? Oczywiście, że tak. Może nie akurat, że był aż tak dobry, byłem na nim kilka razy, ale na przykład Obcy kontra Predator widziałem w kinie chyba 3 albo 4 razy. No ale to dlatego, że jestem wielkim fanem Predatora, a przy okazji chyba wtedy pracowałem w kinie. Walkę Anakina z Obi-Wanem w trzeciej części Gwiezdnych Wojen widziałem chyba z 15 razy, też, bo akurat pracowałem w kinie, więc mogłem. Wiesz co, motyw jest taki, dawniej, kiedy byłem młodziolem, no to był problem z pieniędzmi, prawda, żeby to jakoś ogarnąć, a teraz jest problem z czasem, no bo wiadomo, jeżeli ja idę do kina, no to muszę jakoś ogarnąć moje dzieciaki, więc jeżeli na przykład jest film, na który mogę pójść z nimi, no to sobie elegancko idziemy, a jeżeli nie, no to muszę ogarnąć wtedy albo opiekunkę, albo coś wymyśleć, więc z tym jest różnie. Dawno już nie byłem w kinie więcej niż jeden raz na tym samym filmie. Kino Człowiek, czy widziałeś Terrifier 1 lub 2? Dwójkę zacząłem oglądać, nie obejrzałem jeszcze do końca. No powiem Ci szczerze, grubo, bardzo, bardzo grubo. Cześć Adalet, witam bardzo serdecznie. Z ciekawości zapytam, czy uprawiałeś jakieś sporty kiedyś i czy umiesz grać na jakimś instrumencie muzycznym? Sporty to oczywiście, że tak, bo teraz zabrzmi trochę jak dziadek normalnie, ale za moich czasów. Nie, no dużo sportów się uprawiało, to wiadomo było, na boisko się śmigało i tak dalej, ale jeżeli chodzi o, tak powiem, tak troszeczkę bardziej zawodowo, no to trenowałem piłkę nożną w klubie w Tarnowi, na Tarnowi. To jest ten sam klub, z którego wywodzi się Bartek Kapustka, także Mateusz Klich. Ci, którzy się interesują piłką nożną, to dokładnie znają tych panów. Później przez 2 lata, chyba tak, 2 lata trenowałem aikibudo. To jest sztuka walki. To jak najbardziej. Tak naprawdę to te dwie najpoważniej można powiedzieć, że trenowałem. A ostatnimi czasy to zajmuję się grą w darta, czyli w rzutki, ale to akurat tylko i wyłącznie tak może nie na zabawę, ale tak po prostu wiesz, jest liga barowa, idź do baru, wypijasz sobie 2-3 herbaty albo piwko i sobie grasz. Także panie i panowie, tylko przypomnę, że dzisiaj jest Q&A. Tutaj widzicie z tej strony? Nie z tej strony. Z tej strony tutaj. Dawajcie, rzucajcie pytania i ja odpowiadam na każde pytanie. Czat mam zapauzowany, więc jeżeli w tym momencie nie odpowiem na twoje pytanie, to się nic nie stresuj, w końcu na nie odpowiem, po prostu nie chcę przegapić żadnego z pytań, panie i panowie. Słuchajcie, były też kilka pytań na innych mediach, więc z Facebooka Paweł Zamielski zapytał, co tam z filmową Irlandią. W zeszłym roku się nie udało, bo niestety okazało się, że operatorzy nie byli zainteresowani pracą za marne grosze, więc w tym roku mam nadzieję, że powstanie, tym bardziej, że kolejny film został nakręcony, bo oczywiście mowa o filmie Duchy Inisherin. Najprawdopodobniej jutro wjedzie recenzja tegoż filmu na kanał, bo rzeczywiście obejrzałem i naprawdę bardzo mi się podobał. W Polsce jest chyba w kinach, ale też jest na Netflixie albo na Disney+. Chyba na Disney+ jest do obejrzenia, przynajmniej w Irlandii. Nie wiem, czy on jest geograficznie zablokowany, czy nie. Więc mam nadzieję, że w tym roku się uda rzeczywiście pojeździć. Co prawda wiele miejsc nie jest dostępnych, bo tutaj ciągle wiele instytucji, wiele firm, wiele urzędów kryje się za tym, że był pandemiks, nie ma ludzi w ogóle, ludzie są chorzy czy coś, czy pracują zdalnie i w ogóle, więc z tym jest bardzo różne. W ogóle słuchajcie, to jest takie zapóźnienie, że ostatnio, Marcin też o tym komentował, ostatnio w radiu była reklama, i jakaś tam nowa firma, dostawca internetu, elegancko w porządku, super dobra prędkość, 5 mega. Ja tak, co? Może 5 giga, że może jakiś super światłowód, nie? Ale nie, 5 mega. Takie prędkości internetowe tutaj są osiągane. Więc Pawle, filmowa Irlandia mam nadzieję, że w tym roku powstanie. Jeżeli mi się nie uda z
dorwać jakiegoś operatora, będzie to po prostu na zasadzie, ok, pojadę sam, ustawię na przykład jedną gdzieś tam kamerę w oddali, potem będzie jakaś druga, na zasadzie selfie sticki będzie kręcone, robione, no ale już wiadomo, że mam przygotowany specjalny, fajny mikrofon z wiatrołapem i tak dalej, także będzie to, Filmowa Irlandia będzie w tym roku, będzie realizowana. Może to nie jest pytanie, ale chciałbym Ci podziękować, gdyż dzięki Twojemu kanałowi znalazłem kolegę, z którym staramy się pisać co tydzień i ja mu pomagam i on mi pomaga. Dziękuję również, bardzo jest mi miło z tego powodu, Krzysztofie. Patrzymy dalej. Czy ocena scenariusza, bo jeżeli tak, to bym Ci podesłał, bo piszę serial. Bym był wdzięczny za ocenę pilota, jak tak, jest to taka dekonstrukcja bohatera. Pewnie, że tak. Wyślij mi, jeżeli wejdziesz w zakładkę informacje, tam jest mój e-mail, możesz podesłać. Można robić top 10 VOD, myślę, że parę wyświetleń to by zdobyło, ale Żywiciu to już jest. To już jest taki materiał, on się nawet nazywa, a już Ci powiem jak się nazywa, chodzi o VOD, to jest zresztą jeden z lepiej oglądanych na kanale. Jakie VOD wybrać w 2022 czy 2023? Tam jest porównanie, już Ci powiem jakie są porównane, jest Disney+, HBO Max, Apple TV+, Player.pl, Kanal Plus Online, Amazon Video Prime, CDA Premium oraz Netflix. Także coś takiego jak najbardziej jest i teraz każdy z tych, że tak powiem, mam tutaj rozpisane dokładnie ile, bo to sprawdzam, to jest akurat taki materiał, że rzeczywiście trzeba sobie wziąć i sprawdzić, zobaczyć ile osób to wyszukuje, ile klika, ale rzeczywiście w tym momencie ponad 10 000 wyświetleń ma ten materiał, także jak najbardziej i on cały czas generuje stały ruch, 10 800 wyświetleń i ponad 30 subskrypcji dzięki temu przyszło. No tylko dzisiaj patrzę, tylko dzisiaj miał 210 wyświetleń, więc jak najbardziej Wiciu dziękuję za pomysł, ale domyślam się, że kiedy będą wchodziły kolejne, właśnie jak tutaj ten wspomniany Sky Showtime, to będę je to rozszerzał, no bo też nie wszystkie poruszyłem te platformy, które są dostępne, na przykład nie ruszałem w ogóle TVP, to się nazywa chyba VOD.pl i tam jeszcze kilku innych, ale jak najbardziej takich rzeczy będzie, takich porównywarek będzie dużo, będzie więcej, bo jak mówiłem, zwolnił się termin, będzie więcej również czego będzie więcej? Topek, czyli top 10, czyli 10 naj i tak dalej, i tak dalej. Na przykład short na nominacjach do Złotych Malin Oscara, które jutro, pojutrze, no na przykład coś takiego, był taki short, Jurku, ze Złotych Globów, kiedy właśnie poinformowałem, że było rozdane Złote Globy, największym zwycięzcą był ten i ten, ponieważ miał tyle nominacji, a dostał tyle nagród, największym przegranym i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko musi być, jak dobrze wiecie, w pionie i nie może być dłuższe niż 59 sekund. Taki akurat jest wymóg YouTube'a. Cześć Misio, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie gadamy, odpowiadam na Wasze pytanie, Panie i Panowie, więc wrzucajcie, wpisujcie. Także bardzo, bardzo mi miło. 10K otwiera więcej drzwi, współpracę, kooperację, łatwiej o ciekawych gości. Tak, bo dobrze wiecie, że tak naprawdę dla mnie i dla YouTube'a też nie ma znaczenia, ile jest subskrypcji. YouTube działa na takiej zasadzie, że oni potrzebują, żebyś nagrał dobry materiał, który ludzie będą oglądali. Oni będą oglądali jak najlepiej, jak najdłużej i będą ten materiał polecali. I algorytmy polecają i tak dalej, i tak dalej. O to pokrótce chodzi. A czemu? No bo krótka piłka, chodzi o kasę. Jeżeli masz materiał, gdzie oni wiedzą, że będą ludzie oglądali i oni w tym momencie mogą więcej reklam wrzucić. Krótko, proste. To akurat nie jest jakoś wybitnie skomplikowane. YouTube potrzebuje zarabiać kasę. Masz dobry materiał, który ludzie oglądają, no to nie wrzucają reklamy i na tym zarabiają. Ale miałem jednego właśnie z gości, których chciałem właśnie zaprosić. No i wysłałem, spoko, nie ma problemu, podaj link do kanału. No to oczywiście wysłałem. Wiesz co, stary, bardzo, zresztą mówiłem to chyba nawet na grupie VIP-owskiej, czyli tam grupie dla wspierających, że bardzo fajnie, ale akurat teraz rozwijam swój kanał, bo założył wtedy również swój kanał, to osoba publiczna, więc nie będę mówił o kogo chodzi. No i chcę spotykać się, rozmawiać z większymi youtuberami, więc w tym momencie, tam było gdzieś chyba 1800 subów, czy jakoś tak, więc w tym momencie ludzie patrzą na to, że ty masz tyle i w ogóle, to rzeczywiście robi wyobraźnię. No ja czasami wrzucam takiego rodzaju różne posty typu, popatrzcie, teraz jest tyle wyświetleń, że co tam było ostatnio, że więcej wyświetleń niż Szczecin ma mieszkańców i tak dalej, bo takie rzeczy
działają na ludzi. No mnie to jakoś tak niespecjalnie rusza, ale zgadza się. W tym momencie łatwiej o jakąś współpracę na zasadzie współpracy sponsorskiej, co nie? Może jakaś firma, która robi herbatkę, chciałaby zasponsorować, nie miałbym nic naprzeciw. Patrzmy dalej. Cierpliwość to cecha, której niestety ludzkość już nie posiada. No rzeczywiście, pandemik to najbardziej uwypukli, że mnóstwo osób właśnie pozakładało, bo byli w domu, pozakładali swoje kanały, zaczęli coś robić, a potem się nagle okazuje, że no dziękuję bardzo, to jednak nie jest tak szybko. No, są oczywiście osoby, które mogą. Popatrzcie na przykład na Cezika. Ma on taki kanał, nie pamiętam jak się teraz nazywa, w każdym razie kanał, gdzie są piosenki dla dzieci. Tylko i wyłącznie piosenki dla dzieci. On tam ma chyba z 20, może 30 piosenek, a kanał ma setki tysięcy, jeżeli nie miliony subskrypcji. Oczywiście, że tak, jak jest dobry super pomysł, to można być, jeżeli jest nisza, która jest bardzo chodliwa, bardzo ruchliwa, też się da, nie ma jak najbardziej problemu, no ale to już zależy. Patrzę, co dalej. Ciekawy gier. Siema, witam Cię bardzo serdecznie. No dobrze, jak już tak prosisz, to dam. A co dałeś? Nie wiem w tym momencie, o co chodzi. A proszę, Milik strzelił dla Juventusu, to dramat ostatnio minus 15 punktów wyrwał. No, tam akurat dosyć konkretnie polecieli. W tym momencie jeszcze chyba na kanale sportowym mówili panowie, że jeszcze Cristiano będzie ich skarżył, bo do dzisiaj jeszcze Juventus nie wypłacił mu zaległych 20 milionów euro. Chyba tak, także no rzeczywiście tam będzie dosyć grubo, bo to było oczywiście rozłożone na lata, jakaś tam księgowość, że tak powiem, dosyć wymyślna, kombinowana. Jest wiele osób piszących skrypty, a chciałoby nie pisać tylko do szuflady. Co możesz poradzić takim osobom, jak przebić się ze swymi pomysłami, nie mówiąc, że masz skrypt, ma od razu Cameron robić. Znaczy, jeżeli już coś zrobisz, no to najlepiej to komuś pokazać. To nie mówię pokaż, nie wiem, dziewczynie, żonie, mamie, tacie, bratu, koledze. Najlepiej zacząć od jeżeli, tak jak na przykład wcześniej Krzysiek Kubiak mówił, że poznał kolegę, który rzeczywiście też się tym para, no to takiej osobie można pokazać. No nie jest za blisko, że nieważne co zrobisz, jak mama, nie? Nieważne co zrobisz, jest dobrze. I można, no są różnego też rodzaju warsztaty, więc można tam powiedzmy się szkolić. Są różnego rodzaju na YouTubie materiały, które pokazują jak pisać scenariusz, prawda? Zresztą chyba kilka tygodni temu Madame Perfumella pisała, czy gadaliśmy u niej na live właśnie o scenariuszach, więc proponowałbym, kiedy to już, co tutaj było? A nie, co mi się wydawało. Kiedy to rzeczywiście napiszesz, pokaż to komu. No wiadomo, tylko mówię, nie to, że najbliższej osobie, bo niekoniecznie będą obiektywni, ale może wyjść na jakiś konkurs, może rzeczywiście jest tam ktoś, kto się tym zainteresuje, a możesz po prostu na ślepej traf wysyłać, kombinować. Tak jak mówisz, Cameron, no to on grubo, bo rzeczywiście pamiętam, kiedy on tworzył, co to był? On tworzył chyba Terminatora? Chyba Terminatora, to też przy okazji pisał scenariusz do któregoś Rambo. To akurat miał jedno biurko, gdzie pisał scenariusz do Terminatora, a na drugiej Rambo, że mu się nie pomyliło, także rzeczywiście. I też pamiętaj, że no, kiedy robisz wersję, no to nie jest nagle tak, że od razu pierwsza wersja to jest super. No, tak robi pewnie Patrycjusz Wegeta i te jego scenariusze są takie sobie, a nie najlepsze, no ale rzeczywiście wydaje mi się, że no, trzeba to komuś, mimo wszystko trzeba to komuś pokazać. Co myślisz o Deadpoolu i Deadpoolu 2? Lubię, bardzo lubię. Boję się od Tima Millera, czyli faceta, który zrobił pierwszego Deadpoola, ponieważ, no, co by tu dużo mówić, Terminator mu nie wyszedł. I no, domyślam się, że jeden z tych filmów, czyli Deadpool albo Terminator, był wypadek przy pracy i mam nadzieję, że wypadkiem przy pracy był Terminator. Bo jak się okaże, że Deadpool był wypadkiem przy pracy, że po prostu jakoś mu się udało zrobić fajny film, to bym był bardzo zniesmaczony. Nie pokazujesz ostatnio na live'ach najnowszych kupionych filmów, nie kupujesz już nic nowego. Ostatnio kupiłem przed świętami, po dzień Mikołaj. Nie wiem, czy pokazywałem wam. Napiszcie mi, czy pokazywałem wam w ogóle te rzeczy, które dostałem od Mikołaja, bo tam oczywiście i ekstradycje, 4 pancernych, ale nie, ostatnio chyba od 20 grudnia nie kupiłem nic, żadnych filmów. Co prawda uskuteczniam, żeby lista moich pułkowników, bo filmy leżą na półce i czekają, była coraz mniejsza, no i rzeczywiście udało mi się obejrzeć kilka, no chciałbym powiedzieć, ciekawych produkcji na początku tego roku, no ale to różnie było, ale oglądałem, aż nawet mogę sprawdzić, oglądałem Topór,
troszeczkę się zniesmaczyłem, bo tam jest reklamowane, o patrzcie, występuje Candyman, Freddy Krueger i Jason Voorhees, czyli aktorzy, którzy to robili. A to się naprawdę okazuje, że Robert Englund w tym filmie występuje przez może ze 2 minuty, a Tony Todd, czyli Candyman, też występuje tam chyba może z 30 sekund i tylko tak naprawdę Kane Hodder coś tam posiedział, pokombinował. Już nawet sprawdzę, co oglądałem. Ostatnio zajmuję się oglądaniem Władcy Lalek. Słuchajcie, to jest dopiero paździerz, no naprawdę masakra, jakich wiele nie widziałem. W tym momencie już dotarłem do 9. części. 3 kolejne są nagrane, czyli w tym momencie ma być chyba 6., 7., 8. Tak, te 3 są już nagrane, już są montowane, więc po prostu grubo było. Tutaj widzę, że Krzysztof pisze, nie pokazywałeś, mam czat YouTube'owy. Dobra, to może zaraz pokażę, jeżeli tam Wiktor mi nie za bardzo nie przestawiał na mojej półce, więc grubo. No, ale wracając do meritum, Władca Lalek to jest po prostu koszmar. Słuchajcie, teraz oglądam 9. część, czyli Demonic Toys versus Puppet Master. Dokładnie, jest po prostu słabo. Chyba to akurat, no, Duchy Inisherin tutaj są, Terrifier, Władca Lalek, no to pewnie w innym kapowniku. Czekajcie, popatrzymy, poszukamy, bo to rzeczywiście, bo akurat tak stwierdziłem, że skoro już oglądam, to mogę przecież sobie to wszystko zrobić recenzję kiedyś przy okazji. Star Trek Pierwszy Kontakt nadrobiłem, co dalej? Star Trek Nemesis, panie i panowie, Star Trek Final Frontier, widzicie tutaj jakiś cykl, Topór, również obejrzany. No oczywiście Megan. Słuchajcie, tej recenzji Megan nie będzie, bo sprawdziłem ten dźwięk i on jest beznadziejny, więc całe pół godziny materiał poszedł się gonić, krótko mówiąc. Co tutaj jest? Aha, to są nowe serie, tego wam jeszcze nie mogę pokazać. Więc tych kilka filmów obejrzałem. Siema fanboy. Witam cię bardzo serdecznie. Akurat mówiłem dopiero co o tobie, ale bardzo fajnie, że jesteś. Dzisiaj mamy Q&A z okazji 2000 subów. Tak akurat jakoś wyszło, że 2000 to stwierdziłem, będziemy gadać, będziemy oglądali. Słuchajcie, 68 osób, a tylko 13 łapek. Panie i panowie, no co to ma znaczyć? Co to ma znaczyć? Pytanie do wszystkich, co sądzicie o Labiryncie Fauna w filmie Guillermo del Toro. Bardzo fajne, ale to tylko tak ode mnie. Cześć Znicz, Marcin, czy orientujesz się, czy wyszedł już dokument na temat serbskiego? Miał być jeszcze w tamtym roku i z tego co widzę, to dalej go nie ma. Zgadza się, bo nawet pytaliście mnie przy okazji chyba Fircastu na kanale Galeriana. Nie ma na razie, nie ma z tego, nawet sprawdzę. Może jakaś data jest. Tego filmu. Popatrzymy. No bo ten rzeczywiście Strjan Spasejewicz, chyba tak to się wymawia. Tym filmem dosyć konkretnie sobie pozamiatał karierę. Upcoming. Nie. Cały czas jest, że jest w produkcji. Zobaczymy jaka faza. Może już jest postprodukcja. Bo też nie wiem, czy oni to w tym momencie robią. Nie ma nic, żadnych informacji dokumentalnych, nawet nie ma żadnej daty, więc bardzo mi przykro. W produkcji nie ma powiedziane nawet, czy to jest w tym momencie montaż, postprodukcja, czy coś, także na razie nie wiadomo nic. Jak coś będzie, to oczywiście będzie mówić. Będę o tym mówił. Cześć Oliwier, witam cię bardzo serdecznie. Po co ci te kolczyki na powiece? Te kolczyki, Hans, młodość, bo ten kolczyk noszę od 2004 roku. 19 lat. Nie wiem, tak jakoś 19 lat temu założyłem, zamontowałem i tak zostało. Proszę bardzo. Polecam oglądać Archiwum X na Disney+. Cześć Asia, witam cię bardzo serdecznie. Ja mam problem z serialami, bo jest ich dużo i właśnie cieszy mnie, że mi polecacie, mówicie Marcin, obejrzyj to, zobacz to, ten jest ciekawy, no ale bardzo czasem jest tak, no film obejrzę i mam 2 godziny i że tak powiem mam z głowy, no bo jest już odhaczone, a serial, no to wiadomo, to jest wiele godzin, więc z tym jest różnie. A przyznam się bez bicia, że Archiwum X nigdy wszystkich odcinków nie widziałem. Inny serial Chrisa Cartera, czyli Millennium z rewelacyjnym Lensem Henriksenem obejrzałem od A do Z, wszystkie odcinki, a Archiwum X nigdy nie obejrzałem od początku do końca. Pytanie, od dawna interesuje mnie to czarne pudełko, stoi u ciebie na półce, jakbyś mógł pokazać, co to jest. Myślę, że DVD, ale nie wiem, druga półka w dół od Evita, taki biały napis. Druga półka w dół. Już założę papcie. Druga półka w dół od Evita, taki biały napis. No to jak wiem, o co chodzi. To są
Domyślam się, że chodzi o to, Wiktor. To jest, proszę bardzo, to są przygody Tintina. Zresztą widzisz takie bardzo ładnie trójwymiarowe. Tutaj jest ich mnóstwo. O, żeby było widać. To jest oczywiście mój pułkownik, tego jeszcze nie obejrzałem wszystkiego. 21 animacji, 5 płyt. Także akurat to jest mój. Widać? Tutaj nie widać, tutaj widać. O, tutaj będzie widać. Tintin. To jest akurat taka. Steven Spielberg albo robił, albo produkował film o Tintinie jakiś czas temu. Słuchajcie, drugie pytanie było, zaraz przejdę do pytania Oliwiera, tutaj właśnie jest, ale zaraz przejdę do tego. Było pytanie od Madame Nomen Omen Perfumelli. Jak tam twoje filmy? No, póki co, chodzi oczywiście nie o YouTube'owe, tylko o moje filmy. Jakiś czas temu mówiłem odnośnie scenariuszy, tak, co zrobić. No, na przykład Madame Perfumella jest jedną z tych osób, której wysyłam do jakiejś tam zaopiniowania moje wypociny. Jest jedną z kilku osób i tak, zgadza się. Nawet dzisiaj rozmawiałem z Kaustafem. Kaustaf to jest facet, który pracował ze mną przy okazji Predatora, a także Dzieciaka, więc no, na razie nic się nie dzieje. To jest potrzebna gruba kasa i na razie się nie zanosi. Niestety, inne są priorytety, ale domyślam się, że będę chciał coś ruszyć. Kiedy? No, to już czas pokaże. Marcin, muszę Ci serdecznie podziękować, bo dzięki Twoim live'om poznałem prawdziwego przyjaciela Krzysztofa Kubiaka. Proszę bardzo. Chyba Krzysztof, domyślam się, że mówił o Tobie jakiś czas temu. W każdym razie mówił o koledze, niekoniecznie o Tobie. Cześć agencie KRL. Witam, dawno mnie nie było, ale mnie irytują powiadomienia z YouTube'a. No widzisz, YouTube rzeczywiście oni zmieniają cały czas, coś kombinują. Teraz najnowsza aktualizacja to będzie bluzgi. Właśnie bluzgi mogą wpłynąć na demonetyzację, dlatego jeżeli bluzgi pojawiają się w pierwszych 8 sekundach materiału, no to rzeczywiście jest demonetyzacja, więc jak się łatwo domyśleć przy okazji, ja wiem, że bluzgane recenzje są mimo wszystko wypikane, ale przez pierwsze 8 sekund, czyli przed czołówką, nie będzie żadnych bluzgów, nawet tych wypikanych też. Shorty będą monetyzowane od lutego. Nacisk teraz kładą dosyć konkretny na listę odtwarzania, żeby je zrobić, troszkę pozmieniali też przy okazji studio, no różne się rzeczy dzieją z tym i YouTube'em. Chcą dobrze, a czasami wychodzi jak zawsze. Mało Zedong, witam bardzo serdecznie. Dobra, pokazywałem ekstradycję. Ok, pisze Lancel, no to może zaraz pokażę coś więcej. Akurat tutaj popatrzmy, jakieś jeszcze pytanie są pytania. Jezu, aż tyle części z Władcy Lalek. Władcy Lalek Paradoks jest chyba 15 części. Ostatnia wyszła w minionym roku. To był Puppet Master Dr. Death, bo w tym momencie dołożyli kolejną. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tak, 15 jest. Jedna jest nieoficjalna, czyli ten Puppet Master vs. Demonic Toy, ale mimo wszystko będzie omówiona, bo tak stwierdziłem, więc jest 15 części, ostatnia wyszła w 2022 roku, Puppet Master Dr. Death. I jeżeli popatrzysz na IMDb, no to średnia ocen to jest tak 2,5, tam chyba któraś ma 3,4 z tych późniejszych, więc jest po prostu masakra. Ile głębszych wchodzi przed seansem Władcy Lalek? Powinno dużo rzeczywiście, no ale jakaś taka jest sytuacja, że jakbym obejrzał to skuty, no to potem bym nie pamiętał nic, no i niestety to wszystko herbata, czy tam woda i tyle, masakra. Powiem wam, to troszkę wam zdradzę, aczkolwiek to dobrze wiecie, jakie są filmy serii z tak dużą ilością bluzganych recenzji jeszcze nie było. Uwierzcie mi, naprawdę, bo w tym momencie chyba Droga bez powrotu miała 2 bluzgane recenzje, tam chyba 5. i 6. część, czy tam 6. i 7. jakoś tak. Tutaj i będzie ich więcej, więc to jest po prostu masakryczna sprawa. Siemanko, cześć Marcin Kumpel. Co sądzisz o filmie pod tytułem Cocaine Bear? No nie widziałem go. Dopiero chyba za czas jaki będzie w kinie. Zobaczę chociażby tak dla obejrzenia, no tak samo jak między innymi Megan, która według mnie miała jakiś tam, nie będzie recenzji, to mogę wam mówić, miała jakiś tam pomysł, ale rzeczywiście wyszło jak wyszło, a poza tym rzeczona Megan, jeżeli mamy film, który jest napisany i nakręcony, bo to jest ważne, film był napisany i nakręcony jako Erka, czyli od 18 roku życia, a potem kiedy wypuścili zwiastun i młodzież w Ameryce oszalała na TikToku na punkcie właśnie zwiastunu do Megan i wytwórnia stwierdziła, a gdybyśmy tak troszeczkę tutaj ucięli,
dokręcili kilka rzeczy, musieli oczywiście dokręcić, zmienić, to może rzeczywiście by okazało się sukcesem. No i w tym momencie film, który kosztował 12 milionów, zarobił już ponad 100. James Wan już powiedział, że kontynuacja już jest robiona, czyli tam jakieś pomysły na kontynuację są wymyślane, tym bardziej, że jeżeli widzieliście, to wiecie, że do drugiej części jest po prostu otwarta, nie to, że brama floriańska, brama brandenburska po prostu, żeby tylko kręcić, a to mi się wydaje, że może być takie zaskoczenie, tak samo jak z Kubusiem Puchaczem. A co o tobie mówiłem? A że przekonałeś mnie, że Weird Al Jankowicz to co? To było w Polsce. Skąd czytam komentarze? Czytam czat, tylko w tym momencie mam zapauzowany, żeby żadnego, bo są odcinek Q&A, dokładnie wiecie, więc żeby żadnego pytania nie przegapić, to wam ładnie to wszystko ogarniam. A teraz popatrzę na te filmy, których jeszcze nie mówiłem, nie pokazałem wam. Zobaczymy, co tam będzie. Op. Jestem, spokojnie. I motyw jest taki, że ja nie wiem, co wam pokazywałem ostatnio, więc pokażę wam bardzo dużo. Oczywiście mowa o filmach. Pokażę wam, bo też mam akurat kilku znajomych, którzy przed świętami się pozbywali płyt i też mi dali kilka płytek, także też wam pokażę. Dobra, jesteśmy, panie i panowie. Więc zaraz, zanim odpowiem na kolejne pytania, to kilka właśnie filmów, które dostałem, które gdzieś tam są ostatnimi czasy. Niektóre kupiłem, niektóre dostałem. I Love You, czyli Adaś Miałczyński. Jedno wydanie, jeszcze widzicie, wideo CD. Tak, to tam dostałem od kogoś, od znajomych. Dalej lecimy. Marek Konrad, Dom Wariatów, proszę bardzo, panie i panowie. Też wideo CD, więc nawet nie pamiętam, jaka to rozdzielczość jest, to chyba 480. No ale niektóre filmy widziałem, niektóre nie. Dalej lecimy. Jacka Bromskiego, Sztuka kochania. Film sprzed ładnych paru lat, też mam kilka z nich. Proszę bardzo, To ja złodziej. Tutaj jest cykl filmów w ogóle w VCD. To ja złodziej. Fuchs, którego drugą część niedługo będą robić. Także też jest tutaj, proszę bardzo. Agnieszka Krukówna, bardzo, bardzo fajna rola. Dalej VCD. Dzięcioł z Wiesławem Golasem. Film sprzed bardzo wielu lat, panie i panowie. Dalej. Gniew. Rafał Maćkowiak, Renata Dancewicz, Artur Żmijewski. Żeby było widać, proszę bardzo. Za chwilę przeczytam pytanie Paradoks o Spidermana. Pręgi Magdaleny Piekosz, panie i panowie, kolejny VCD. I to jest chyba tyle, co dostałem. Się okaże. Teraz w każdym razie rzeczy, które... Nie tylko tyle. Proszę bardzo, lecimy dalej. Forrest Gump również dostałem. No tego filmu akurat chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Tutaj jest jakaś płyta z... Domyślam się, że to jakiś PC World albo coś takiego, panie i panowie, ale to jest... Tutaj jest akurat, chodzi o to, że jest dodatkowo film Men of War, czyli Najemnicy z Dolphem Lundgrenem. Tutaj go widzicie, o proszę bardzo. Możecie go zobaczyć. Jakiś tam McCafe był dodany do tego, ale tego już nie mam. De Agostini, proszę bardzo, dokument o bokserach, tym akurat jest o Muhammedzie Ali. Tutaj 4-pak mam. Byliśmy żołnierzami, kiedy ucichną działa. Wielka Czerwona Jedynka i Jeniec, panie i panowie. Takie akurat 4 filmy. Wielka Czerwona Jedynka, bardzo fajny film, wojenny powiedzmy, sprzed wielu lat. Kolejny 4-pak. Dom Woskowych Ciał, Obłęd, Egzorcysta Początek, tak, to ten z Izabelą Skorupką, omawiałem go. No i Gotaka. Proszę bardzo. Lecimy dalej. Kopciuszek od Disneya, to już są filmy na DVD. Widzę tutaj czat jest na YouTubie, pokazuje mi się, że cały czas lecicie, także jak najbardziej śmigam. Dalej lecimy z Disneyem. Jungle Book.
Księga Dżungli. Proszę bardzo. Epoka lodowcowa, panie i panowie, i to jest 4 części. To jest chyba kupione przeze mnie, bo 2,50 jest cena przebita, więc to chyba sam nabyłem drogą kupna, panie i panowie. Dobra, patrzymy, co mamy dalej. Jest Bambi. Tu jest jeszcze jedna epoka lodowcowa. Bambi. Wie, czasami się różne fajne rzeczy trafiają. Śpiąca królewna, Sleeping Beauty. Księżniczka i żaba. Proszę bardzo, patrzę dalej. O, już coraz mniej. Dalej zostajemy w kręgu Disneya, czyli Mickey Once Upon a Christmas. Czyli Disney dalej Disney. Prawie Kot Tip Top film. Akurat na tym byłem w kinie razem z Mają. Chyba i nie ma mocniej, taki jest chyba polski tytuł. The Incredibles. Są wszystko DVD, panie i panowie. Auta. Gdzieś to powinno być jeszcze jedna, ale na razie są jedne. Auta, pierwsza część. Dalej Piotruś Pan. Co mam tutaj? Piła 6 Extreme Edition, czyli taka, gdzie jest nieocenzurowana od 18 roku życia. Ja mam po kilka rodzajów różnego rodzaju pił, ale to pięknie brzmi. Flushed Away, to jest chyba Wpuszczeni w kanał, tak mi się wydaje, taki jest polski tytuł. Lecimy dalej, już się niedługo kończą bajki, także spokojnie. Tangled, Zaplątani, to jest 11 euro, to się nie przejmujcie, bo to akurat jest cena z kiedyś tam, a to są akurat chyba rzeczy ze sklepu charytatywnego. Brave, Roszpunka, nie pamiętam jaki jest polski tytuł. No, możecie mi napisać, jeżeli wiecie, gdzie jest Nemo. I to jest chyba tyle, jeżeli chodzi o bajki. Przynajmniej na razie. W każdym razie lecimy dalej, panie i panowie. Zagubieni chłopcy, The Lost Boys, czyli klasyka horroru sprzed wielu lat. Co mam tutaj? Proszę bardzo. I to jest kupione właśnie w sklepie charytatywnym i jeszcze jest w folii, panie i panowie. Czyli Jeremiah Johnson z Robertem Redfordem. To jest niesamowite, że rzeczywiście film sprzed wielu lat, fajne wydanie, a on cały czas jest w folii. Ponieważ ten film widziałem, nie muszę go rozpakowywać. I kolejny zaraz będzie film, widzę w folii. To jest chyba trzecia część. Nie pamiętam już, bo były rewelacyjne. Candyman, panie i panowie, Day of the Dead. To chyba trzeci był Candyman. Tak mi się wydaje. Wiem, że powiedziałem, że to jest beznadziejny film, no ale mimo wszystko. To jest produkcja, z której jestem bardzo nie tyle dumny, co podoba mi się, że ją posiadam, gdyż wiele lat temu widziałem, to jest chyba jako mini serial w telewizji, Jeśli nadejdzie jutro. Tu jest Tom Berenger, Madeline Smith, Keith David i Liam Neeson. Nie jest to wybitny film, ale mam akurat do niego sentyment. Lecimy dalej. Trzech dżentelmenów i dziecko, chyba taki jest akurat. Widzę, że jest Steve Guttenberg, Tom Selleck i Ted Danson. Lecimy dalej. Laurel i Hardy, czyli Flip i Flap, One Good Turn, powiedzmy, że taki jest tytuł. Akurat ciężko mi przeczytać. Ciach. Lecimy dalej. Mouse Hunt. To musicie sobie zobaczyć, jaki jest polski tytuł, bo akurat nie wiem. Nie mam pojęcia. Billy Elliot. Proszę bardzo, to jest akurat bardzo fajny film. Lecimy dalej. Co to jest? No trudno. 22 Jump Street. O, tutaj, żeby było widać. 22 Jump Street, panie i panowie. I jeszcze zostało gdzieś 10 filmów, także jeszcze chwileczkę. Tutaj ktoś wcześniej pytał, więc proszę bardzo, The Crash. Bardzo poważny dramat, akurat w kinie go widziałem, ale to było dawno temu. Obsada jest genialna. A jednak nie, Mała Syrenka, proszę bardzo. Film nie, tylko animacja. Co tutaj mam dalej? Wall-E, dwupłytowa edycja. Co jeszcze? Unseen Edition, czyli Quentin Tarantino, proszę bardzo, czyli Hostel. Quentin Tarantino produkuje film Eli Rotta, czy jak tam wolicie. Co tutaj mamy jeszcze? Bracia Coen, film Braci Coen z George'em Clooneyem i Katriną Zeta-Jones, Intolerable Cruelty, ale to nie wiem, jaki jest też polski tytuł. Musicie sprawdzić i dać mi znać. Co tutaj mamy jeszcze? Jeszcze jeden film Braci Coen, czyli A Serious Man. Proszę bardzo. OK.
I jeszcze kilka filmów zostało. To już końcóweczka. The Other Guys, czyli komedia niekoniecznie najwyższych lotów, ale może być jak najbardziej. Tutaj widać, że jest Will Ferrell i Marky Mark. Tutaj już są rzeczy od Mikołaja, panie i panowie. Chucky na Blu-rayasie. Otworzyć, pokazać, proszę bardzo. To są wszystkie filmy, wszystkie 7 filmów, że tak powiem, czyli Chucky 1, 2, 3, Narzeczona Chuckiego, Seed of Chucky, Curse of Chucky i Cult of Chucky. Wszystkie, że powiem, 7 filmów jest taka fajna paczuszka, Blu-rayasy. Co tutaj dalej mam? No tego chyba nikomu nie muszę przedstawiać, proszę bardzo. 4 pancerni i pies, takie fajne, że powiem, wojskowe, to mi Mikołaj przyniósł. Takie fajne wojskowe opakowanie. I tutaj, proszę bardzo, jest widać jest Marusia Ogoniok, jest Janek, więc proszę bardzo, ciach, to jest wszystko na DVD-ku. Oczywiście filmy serial po cyfrowej rekonstrukcji, więc wszystko w super jakości. No i tutaj jeszcze, panie i panowie, oczywiście jest ekstradycja, czyli Marek Konrad jako Olo Halski, też bardzo ładnie wydane. Nie chcę to rozwalić, ale tutaj widzicie, płytki są, wszystko w środku. Jest również po rekonstrukcji cyfrowej od TVP. Więc to są wszystko rzeczy, nowości, które ostatnimi czasy dostałem, kupiłem. A w sklepie charytatywnym, mówię, nie byłem już dawno. Miałem się wybrać zaraz po świętach, bo mówię, kurczę, pewnie będzie dużo filmów, bo dostaną pod choinkę ludzie, niekoniecznie będą ich chcieli czy coś. Ale się nie złożyło. Zobaczę, jutro mam drugą zmianę, może się jutro wybiorę. Co myślisz o oryginalnej trylogii Spidermana? 2 najlepsza, potem 1. O 3 można powiedzieć, że nie, że zapominamy, ale nie jest świetna. Tam rzeczywiście dużo rzeczy się nie zgadzało, ale też sam reżyser miał problemy. Jak miałbyś być jedną postacią z HP, to kto to by był? Napisz mi, co to jest HP. Marcin Kumpel czyta pytania z czatu. Aha, dobrze. Patrzymy dalej. Jestem na 8 sezonie, a jest 11 sezonów wciągające. Oczywiście mowa o Archiwum Mix. No proszę bardzo, tak już muszę zobaczyć. I kwiatuszki. A super raśnie. Wiesz, że ma powstać remake Uwierz w ducha, a Channing Tatum planuje zagrać główną rolę. Co ty myślisz? Adalet pyta. Według mnie to jest bzdura. Znaczy nie ta informacja, tylko jeżeli taki film ma powstać, to jest po prostu pomyłka, bo są filmy, które nie potrzeba ich zmieniać. No ja wiem, że ktoś mi może powiedzieć, ale tamte sceny, gdzie Patryk przechodzi paluchem przez drzwi i w ogóle to nie wygląda dobrze. No oczywiście, że nie wygląda dobrze, ten film ma wiele lat, ale on się nie zestarzał na tak wielu poziomach. Genialna Whoopi Goldberg, naprawdę. Demi Moore jest super. Patryk z świętej pamięci. Ogólnie film bardzo fajnie zrobiony, bardzo ciekawy sposób, więc tak samo jak nie wiem za bardzo po co robiony jest nowy Egzorcysta. Tak samo nie wiem, nie chcę, ażeby robili nowe Przyminał z wiatrem, żeby Casablankę robili i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy niepotrzebne. Jak ci 4 pancerny na DVD wyglądają w środku? Chyba pokazywałem, ale jeszcze raz wymynę. Tak może tak z dalsza, żeby proszę bardzo, tutaj jest ciach i jeszcze tam się rozwija w środku. No, bardzo ładnie. Oczywiście nie oglądałem tego, bo 4 pancernych to nie ma, że mogę powiedzieć, że znam na pamięć. Także grubo. Marcin, co sądzisz o muzyce black metalowej? Co by nie chciał powiedzieć, teledyski są bardzo mroczne i coś do horrorów. Jeżeli chodzi o black metal, no to nie jestem fanem, to znaczy nie słucham, bo to już jest dla mnie za mocne, za grube. Heavy metal, niektóre utwory death metalowe jak najbardziej, trash oczywiście, ale black metal to tak niespecjalnie. Marcinie, zioła jakieś pijesz? No herbatkę, tylko i wyłącznie. Oprócz tego żadnych ziół nie piję. Co myślisz o filmie American Psycho i filmie Psychoza? Jeżeli chodzi o Psychozę, no to omawiałem wszystkie filmy, więc Kino Człowiek może sobie sprawdzić wszystkie, chyba 4. No nawet jeżeli biorąc pod uwagę tę nową wersję, czyli 5, było omawiane. Film Psychoza, jak najbardziej podoba mi się. Pozostałe części są takie, a nie inne. American Psycho
Też nie jest najgorszy. Tak, też nie jest najgorszy. Dawno to było, kiedy oglądałem właśnie ten film, więc ciężko mi powiedzieć. Cześć, witam Cię Wiktor, bardzo serdecznie. KFK Studio. Oglądałeś Welmę? Nie oglądałem Welmy, nawet nie wiedziałem, że już wyszła. A w ogóle sprawdzę sobie IMDb. Welma. Ale jak Welma, no to czekaj, to jest pewnie ten HBO Max, więc niekoniecznie. O reszty. Słuchajcie, ludzie, w tym momencie Welma jestem, patrzę na IMDb, zresztą pokażę Wam, czekaj, wyłączę się Wiktor, chociaż nie mogę, bo to jest zwiastun się pokazuje, to za chwilę może być demonetyzacja. 42 000 ocen i 1,3 na 10, więc tak, zgadza się, to jest HBO Max. No niestety w Irlandii HBO Max nie ma, więc nie widziałem, nie zamierzam. Ja myślałem, że 9 części, a jest 15, dopiero połowa drogi cierpienia. Oczywiście chodzi o Władcę Lalek. No ja już w tym momencie mówię, obejrzałem już 8, 9 jestem w połowie i tak dokładnie. Czy widziałem Bullet Train? Tak, widziałem Bullet Train i mi się podobał. Nawet nie wiem, możliwe. Słuchajcie, tych recenzji było tak dużo, że mi się wydaje, że był robiony, ale może być. Nie znam Władcy Lalek, a co to jest? To jest seria horror o lalkach, które zabijają i Asia, jeżeli nie znasz, odpuść sobie, naprawdę, bo w tym momencie zrobiłem 8 recenzji już, 8 części i tylko jedna jak na razie część była, którą mogłem polecić, także jak najbardziej. Panie i panowie, dzisiaj same wspaniałości. Cześć Ormando, witam, dobry wieczór. Pytanie, gdzie poszedłem? Tam poszedłem, żeby przygotować filmy. Także już jestem. Dobra, już nadganiam czat. Hans się pyta, a te oglądanie filmów na Amazonie to jest aktualne czy nie? Bo kiedyś miałeś być coś oglądane, chyba Samarytanin i tam chwilę czekałem i nic nie było. Samarytanina obejrzeliśmy całego. Także jak najbardziej, tylko że akurat to oglądaliśmy na Twitchu. Tak, no Twitch na Amazonie. Także jak najbardziej zgadza się. Wrócimy do tego oczywiście, że tak, tylko w tym momencie mówię, było święta i mnóstwo rzeczy się kręciło, było bardzo dużo. Jeszcze do środy mam ogólnie tutaj zakrętów mnóstwo, więc potem będziemy oglądali najprawdopodobniej w sobotę, bo Amazon Twitch pozwala pokazywać filmy, wyświetlać filmy, które są dostępne w usłudze Amazona. Oni tu mają jakieś, a może ten sam właściciel, w każdym razie może mają jakąś umowę i można. Problem jest właśnie tylko taki, że dużo filmów nie ma polskich napisów albo polskiego lektora, więc w tym momencie to tak troszeczkę byłoby słabo. No ja nie mam problemu, żeby obejrzeć film po angielsku i zrozumiem. No. Inne języki oprócz angielskiego i polskiego odpadają, bo nie znam żadnego na tyle w takim stopniu, żeby mógł sobie powiedzieć, ok, obejrzę film, no ale no, pokazujesz film, mówisz, że będzie taki, a to nie. A Samarytanina jak najbardziej obejrzeliśmy. Jest jakiś gatunek muzyczny, którego nie trawiłeś, a obecnie bardzo lubisz słuchać? Chyba nie ma, wiesz, to wszystko zależy, Jurku, od okazji, bo no, nie lubiłem, tak jak mówię, no black metal i tam powiedzmy szeroko pojęte techno, nie to, że może nie lubię, ale to nie jest moja para kaloszy, gdzieś tam powiedzmy brzęczy, no to mi nie przeszkadza, ale żebym tak powiedział, jak tylko się słyszę, to wyłączyć albo coś, nie ma żadnego takiego. Skoro jesteś po seansie tylu wybitnych produkcji, widziałeś coś studia Troma. Jakie masz zdanie na temat ich tworów? Troma, o proszę bardzo, nawet nie kojarzę. Już tutaj sprawdzę, czy coś wyskoczy. Troma, 45 years. Ok, coś wyskoczyło, zaraz zobaczę, czy mają jakieś filmy. Jest, films. No, widzę, że też to będą filmy kategorii B, C, D. Okej. Alfabetycznie jest ułożone, więc ciężko mi powiedzieć. No nie wiem, musiałbyś Lancel rzucić pewnie jakieś tytuły, bo domyślam się, że skoro tutaj są filmy z lat 70., więc pewnie tego natukli całe mnóstwo. No, jakoś się nazywa Moonshine chyba się nazywa, no nieważne, wytwórnia, która robi Władcę Lalek, no to oni tam robią 20 filmów rocznie, więc wrzuć jakiś tytuł, bo tak naprawdę nie będę teraz w tym momencie jechał po alfabetycznie, bo tego rzeczywiście jest dużo, ale nie kojarzę. Dobra. Kaksor, pozdro dla szalonego brata Marcina, on robi dobrze i fajnie wciąga. Nie ma problemu, on robi dobrze i fajnie wciąga. O co chodzi? Najemników bardzo dawno temu widziałem, w sumie bym przypomniał sobie, kiedyś dawał radę. Mówisz o tych filmach. No jest kilka takich starszych, mam też jedną na półce gdzieś tam, jest taka jedna paczka właśnie, 4 filmy, jeden jest z
Donem Dragonem Wilsonem i takie właśnie, wiesz, takie starocie. W ogóle teraz wyskoczyło mi dzisiaj na Instagramie Cynthia Rothrock robią nowy film. Cynthia Rothrock, Michael Gunner chyba i Don Dragon Wilson właśnie, bo akurat będą robili na Kickstarterze chyba tak, akcję tak zwaną crowdfundingową. Także w porządku. Dobra, co myślę o ludzkiej stonodze? Ohydny film. Obejrzałem pierwszą część. Miałem w ogóle w założeniu, żeby obejrzeć wszystkie 3 części, ale pierwszą obejrzałem i tak sobie. Ulubiony film Cronenberga? Grubo. Aha, Zaplątana, czyli Tangled. Okej. Merida Waleczna. Podrzucacie tytuł do tego, co było bardzo fajne. No widzicie w tym momencie, w którym miejscu z czatem jestem. Ostatnio był u mnie Franek Kimono, bardzo miły pan, jak to się mówi, aktor starej daty, więc kultura jest. No słuchaj, Frączewski to jest rzeczywiście świetna sprawa. Jestem ciekaw, czy zaproszą go bo kręcą Akademię Pana Kleksa, czy zaproszą go do tego, żeby gdzieś tam, nie mówię, no bo wiadomo w tym momencie, że nie będzie Panem Kleksem, ale żeby na przykład jakiś tam powiedzmy epizod się pojawił na chwilkę, że może nie jako tam powiedzmy podstarzały Ambroży Kleks, ale po prostu jakaś tam osoba, także byłoby fajnie. Zmyliło mnie to niebieskie pakowanie, myślałem, że to Blu-ray. Aha, okej, dobra. Kiedy można się spodziewać jakichś gości na kanale? Bardzo szybko. Rozmawiam niedawno, Krzysztof jest właśnie z Jędrzejem Jezierskim, to jest ten gentleman, którego teraz możecie oglądać w Koronie Królów i umówiliśmy się na luty, więc domyślam się, że umówiliśmy się na luty, ale to jeszcze dokładnie jest data płynna, bo tam czasami może mu coś wyskoczyć, więc mam nadzieję, że będzie w lutym. Kilku będzie w tym roku takich gości, których chcieliście od dawna i w końcu się udało. Nie wszystkich oczywiście, no bo wiadomo, że nie wszyscy są zainteresowani, ale będzie kilka ciekawych osób. Widziałeś ten kiczowaty film Spawn? Widziałem i kiedy oglądałem go z 20, może więcej lat temu, to nie był wtedy kiczowaty. No teraz jest troszeczkę inaczej. Czekam, aż będzie nowy. Może zrobią rzeczywiście fajny, bo nawet ten Deadpool, to co pytali się wcześniej, że rzeczywiście jest mnóstwo filmów, które są super bohaterskie, że tak, które są robione z erką, no i one wtedy dają radę, pokazują rzeczywiście, że można, że to niekoniecznie musi być miłe, ładne, grzeszne kino, takie, które się pojawia i można rzeczywiście przypieprzyć i Spawn by się taki rzeczywiście przydał. Chyba tak naprawdę z tego filmu to chyba tylko rzeczywiście John Leguizamo się do czegoś nadawał. Cześć, Paid McFly, witam Cię bardzo serdecznie. Co myślisz o strategii działania Warner Bros? Jest bardzo dziwna. To znaczy, tak samo jak mówiłem przy okazji odcinka na żywo, kiedy to właśnie oni mówili, pogłębiali swoją strategię, że dajmy im czas, zobaczymy jak to będzie, ale strasznie to jest chaotyczne, bo dużo rzeczy się nie zgadza. Tutaj pewne rzeczy anulują, tutaj żeby wpisać tutaj nagle tego zwalniają, tutaj ten jest dziwne. Naprawdę tutaj wrzucamy Henry'ego Cavilla, żeby się pojawił w epizodzie w filmie Black Adam z Rockiem, że o proszę bardzo, teraz będzie super, po czym okazuje się, że Black Adam jest klapą finansową, nie wychodzi, no to w tym momencie wywalamy Cavilla i dziękuję bardzo, Rock też zrezygnował. W ogóle czytałem taką wiadomość, zobaczymy za czas jakiś, na ile to się zmaterializuje, że Gal Gadot, Ben Affleck, a także właśnie wspomniany Rock, chyba tak mi się wydaje. Nie, Henry Cavill, przepraszam, czyli Henry Cavill, Gal Gadot, a także Ben Affleck będą skarżyć Warner Brothers, ponieważ oni mają podpisane kontrakty długoterminowe na wiele filmów, no i żeby te produkcje powstały, oni musieli, że tak powiem, w pewien sposób zablokować sobie termin dla Warner Brothers, bo tam jest jakaś taka klauzula na zasadzie, że mówię Ci, że kręcimy za miesiąc i kręcimy, bo mamy już w umowie. No i chodzi o to, że oni wiele projektów odstawili na bok. Ktoś tam wysłał mi scenariusz, mówię, bardzo chętnie bym na przykład zrobił ten i ten film, ale nie mogę, ponieważ Warner Brothers mówiło, że kręcimy niedługo kolejne projekty. No i właśnie ta trójka ma skarżyć i to grube, to nie dziesiątki, ale to już setki milionów wchodzą w grę za to, że te po prostu produkcje nie powstały. Tutaj na czacie jest Wiktor, więc jeżeli Wiktor Fanboy masz już jakieś informacje na ten temat, to dawaj znać. Oczywiście będę trzymał rękę na pulsie i zobaczymy. Hostel ostatnio oglądałem. No ja oglądałem wiele lat temu. To jest w ogóle film, który Słowacy nie lubią, bo jeżeli wiesz Pejt, no to tam się akcja dzieje na Słowacji. Tylko problem był taki, że kiedy pojechali na Słowację, no to się okazało, że tam nie ma przemysłu filmowego.
Czyli krótko mówiąc, do nakręcenia filmu musieliby to wszystko wymyślić, czyli musieliby wyszkolić ludzi, sprzęt i tak dalej, więc po prostu produkcja się cała przeniosła do Czech, tam ten film nakręcili, no ale zostało już, że Słowacja. Oglądając dany film i zachwycając się rolą, oczekujemy podświadomie, że dana osoba jest taka w życiu prywatnym. Niestety tak nie jest. No bardzo często tak nie jest. No to akurat wiesz, to, że Frączewski, ale to też jak na przykład oglądasz nieraz wywiady jakieś, no dużo osób właśnie okazuje się, że jest burakami, albo no wręcz przeciwnie, że na przykład gra cały czas buraka, chama i w ogóle świetny przykład Ferdek Kiepski, prawda? Wiadomo, że to jest łoś bagienny i tak dalej, cały czas chleje browary, a Grabowski w życiu prywatnym bardzo miły, przyjemny, inteligentny facet, nie pije alkoholu, nigdy nie pijał, także to, że on tam Ferdek wali browara, to on tam zawsze ma wodę i naprawdę bardzo fajnie się go słucha, także oczywiście, że są wyjątki o reguły, zgadza się. Nie, Adales, nie widziałem serialu Chucky, cały czas mówicie obejrzyj stary, bo drugi sezon w tym momencie już coś tam niedługo. Ja cały czas normalnie mam do obejrzenia, ale gdzie to będzie, to już naprawdę nie wiem. Widać, że Mikołaj bardzo Cię lubi i wie, czego potrzebujesz. Oczywiście, że tak. Mikołaj to jest świetny koleś. Marcin, co sądzisz o aktorach, którzy jak Hugh Grant bardziej są znani nie ze swych ról, a z okazywania swych poglądów politycznych? No dla mnie to jest śmieszne, chociaż ostatnio Hugh Granta widziałem w czym? Pojawił się w epizodzie na Noże Glass Onion. Tam rzeczywiście się pojawił na chwilę. Jak dla mnie Hugh Grant miał mocną pozycję aktorską, gdzieś tam powiedzmy pod koniec lat 90., prawda, były te 4 Wesela i Pogrzeb, wiele tych filmów się pojawiało, no to można było w porządku. A teraz, no to tak samo jak, nie przypomnę sobie jak się nazywa, w każdym razie lider, czy tam wokalista zespołu Bayerful wypowiadał się na temat chyba fotowoltaiki, czy czegoś tam i tak dalej. No takie rzeczy są niepotrzebne, takie rzeczy są zbędne. Okej, w porządku, w Ameryce jest bardzo popularne, że na przykład kiedy są wybory prezydenckie, to na przykład, nie wiem, tam Arnold mówi, ja popieram, tutaj zaraz strzelam, bo nie wiem z której strony, że popieram tego kandydata demokratów, a na przykład Stallone powie, ja popieram tego z republikanów, a na przykład, nie wiem, Tom Hanks powie, ja wspieram tego kandydata niezależnego. No i to rzeczywiście jakoś tam się ludzie z tym identyfikują. U nas też tak niby jest, ale znaczy ja wiem, czy to jest potrzebne. Jeżeli zajmujesz się polityką, no to oczywiście bądź znany z tego, co robisz, a jeżeli nie, tutaj mam w tym momencie bardzo opóźniony jest YouTube, tutaj właśnie widzę, że teraz mnie nie ma, bo zszedłem, no to jest tak troszeczkę słabo. Patrzymy dalej. Ile zwykle poświęcasz na scenariusz do swoich filmów krótkometrażowych i jak sobie rozkładasz czas pracy i w jakim reżyserem jesteś na planie? Pozwalasz na improwizację czy nie? Nie ma żadnego ograniczenia co do czasu. Jeden ze scenariuszy, który napisałem i który właśnie chciałbym, ażeby był moim debiutem pełnometrażowym, napisałem go jak miałem 19 lat. Od tej pory było już pierdyliard nowych wersji oczywiście, teraz pewnie wersja numer 40, bo chociażby sprawy na przykład takie, że miałem w filmie chyba tam 70-letniego narkomana. No potem oczywiście jak człowiek dorósł i się okazało jak to wygląda, no to nie ma 70-letnich narkomanów, ale na pewno niewielu takich, którzy używają strzykawki i tak dalej, więc na przykład zmieniłem na alkohol, prawda, i kilka rzeczy i to się ciągle zmienia. Czasu nie ma. Nie mam tego, chyba że na przykład założę sobie, że dzisiaj jest 22 styczeń, chcę film na przykład kręcić 1 września, czyli muszę skompletować ekipę i tak dalej, a na to potrzebuję tyle i tyle czasu, więc na przykład do 1 marca muszę mieć scenariusz gotowy i wtedy mogę siedzieć godzinę dziennie albo 50 godzin dziennie, tyle ile potrzeba do momentu, kiedy uznam. A jakim jestem reżyserem, czy pozwalam na improwizację? Motyw jest taki, ja pozwalam na dużo improwizacji, jeżeli chodzi o próby, bo próby zawsze odbywamy i wtedy na przykład mówię, słuchajcie, tak na przykład było przy okazji ostatniego filmu, czyli przy okazji Dzieciaka, że pamiętam, rozmawiałem z Niną i mówię, słuchaj, jeżeli są rzeczy, które byś zmieniła, to zmień, bo ja na przykład to pisałem z pozycji tam 40-letniego faceta, a na przykład to jest mówione z perspektywy tam 15-letniej dziewczyny, więc jeżeli coś byłoby rzeczywiście, co byś powiedziała inaczej, to zmień to jak najbardziej, więc pozwalam na improwizację. Czy się wcinam? Trochę. Bo na przykład jak aktor mi na przykład powie, że słuchaj, mówię, dobrze, ale troszeczkę ściągnij, mniej intensywnie, że tak powiem, to jak najbardziej. Ale też jeżeli na przykład aktor czy aktorka powie, słuchaj, nie jestem przekonany do końca, czy możemy nakręcić to jeszcze raz. No to jak najbardziej, wtedy rzeczywiście pozwalam, no i czasami jest tak, że
Okazuje się, o, rzeczywiście dobra sprawa. No abstrahuję oczywiście już od spraw technicznych typu, nie wiem, dźwiękowiec powie: "Słuchaj, coś tam musisz to ogarnąć". No to rzeczywiście, czy tam, nie wiem, był włos w kamerze, czy jakieś takie rzeczy, no to jest inszość, cytując kabaret. Ale ogólnie staram się trzymać tego, co jest wytyczone, ale to też nie jest na zasadzie czekajcie, na zasadzie tego, że ktoś musi dokładnie słowo w słowo. Są oczywiście pewne rzeczy, które muszą być powiedziane i na przykład są teksty i zwroty, które pojawiają się w każdym moim filmie i jeżeli jesteś uważnym widzem albo widzką, to sobie je wychwycisz, ale ogólnie jeżeli jest przekazana treść, to jak najbardziej nie ma problemu. Mm, patrzmy. Potencjalny widz, fan mógłby się grubo rozczarować. No zgadza się, ale to jest często to oczywiście nawiązanie do tej rozmowy, że nie wszyscy są tacy fani, jak powinno, jak im nam się wydaje. A propos niepotrzebnych remake'ów, to widziałeś stawkę większą niż Śmierć Papryka Wegety? Tak, widziałem, ja nawet robiłem tego recenzję na poprzednim kanale. Był kiedyś taki cykl Dobre, bo polskie i tam omawiałem tylko i wyłącznie polskie filmy. Tak, wiem, Papryk Wegeta. No i stwierdziłem właśnie, że obejrzę sobie również stawkę większą niż Śmierć i to było beznadziejnie. Tam dosyć chyba pojechałem, to jeszcze nie było wtedy bluzganych recenzji, ale jak sobie Hans wyszukasz na poprzednim kanale, czyli Marcinowa recenzja ekstra, no to możesz tam sobie kliknąć i zobaczyć, co mówię o tym filmie. Zresztą też widziałem jego inny film Last Minute albo Wakacje Last Minute, jakoś tak rzeczywiście, no i tam było słabiutko też. Jak wygląda Twój typowy dzień, uwzględniając pracę, rodzinę, robienie, montowanie materiałów oraz pisanie scenariusza do filmu? No to wiadomo, na dzień dobry dzieciaki do szkoły trzeba zawieźć. Jeżeli są jakieś zakupy, które trzeba zrobić, no to jest sprawa oczywista. Teraz jest o tyle inaczej, że jak mówiłem, codziennie robię shorty, więc wtedy trzeba sprawdzić akurat shorty. Ja jestem tak pragmatyczny do tego stopnia, że akurat w 99% opieram się na tym, co jest w tym momencie w trendach, więc sprawdzam sobie, co jest w trendach. Jest bardzo łatwo to można sprawdzić na Google Trends, bo tam pozwala widzieć, jakie są wyszukiwane. I na przykład jeżeli, załóżmy, okazuje się, że w trendach na przykład jest hasło Henry Cavill, że tak powiem znowuż, no to sprawdzam, co się dzieje, bo okazuje się, o proszę bardzo, Henry Cavill wystąpił w tym filmie Black Adam i tak dalej. No to w tym momencie mogę nagrać shorta o Cavill, a jeżeli nie, no to wyszukuję sobie jakąś ciekawostkę i ją nagrywam. Sam short nagrywanie to jest kwestia 5 minut. Montaż no może z pół godziny, więc to akurat jakoś tak, no wiadomo, trzeba ugotować, posprzątać, no i potem jest praca. Akurat pracę mam dosyć długą, bo to jest 8,5 godziny, więc to też zajmuje. No a potem jak przychodzi człowiek do domu o północy, o pierwszej, no to trzeba zobaczyć, co jest grane. No w międzyczasie trzeba jeszcze jakoś na te filmy jeszcze wrzucić. Dlatego tak naprawdę poza tym, co recenzuję Wam, czyli kultowe horrory, ewentualnie jakieś nowości, jak mówiłem, no to niewiele mam czasu, żeby oglądać coś, nadrabiać. No, mówiłem wcześniej, że były te pułkowniki, które mogłem obejrzeć, ale to tylko dlatego, że akurat były święta i miałem wolne i mogłem spokojnie obejrzeć film, bo nie musiałem poświęcić 8 godzin na pracę zarobkową, tylko mogłem sobie spokojnie siąść przed telewizorem i sobie obejrzeć. I tak to jest. A pisanie scenariusza dawno już nie siadam, ale jeżeli już piszę, to akurat zostawiam sobie na weekend, kiedy mam więcej czasu wolnego. A trylogię Back to the Future masz na Blu-ray czy na DVD, czy też masz na tak i tak? Mam chyba na DVD-ku. Mam chyba jeszcze na DVD-ku. Nie zacząłem jeszcze wymiany na Blu-ray, czy tam na Blu-ray 4K. Raczej staram się kupować nowe rzeczy. Jeżeli już to właśnie na Blu-ray 4K, tym bardziej mam odtwarzacz i telewizor 4K, więc jak najbardziej, ale no różnie z tym jest. Cześć Krystian, witam Cię bardzo serdecznie. A słuchajcie, a skoro jest Krystian, to w tym momencie jest idealny moment, żeby podziękować właśnie tym, którzy tworzą ten kanał, bo nie tylko ja tutaj jestem, dobrze wiecie. Wspomniałem już wcześniej Lincoln, który montuje materiały. Jest oczywiście Krzysiu Lesiu właściwie, facet, który też jest jeden z moderatorów, ale jest założycielem i prowadzi grupę na Facebooku Marcinowe recenzje, więc jak najbardziej jest super. Kogo tutaj mam jeszcze? Jest Traper, panie i panowie, na czacie jest Kudłate recenzje, czyli Marcel również moderuje, jest Wiktor Studio, jest Chris, są ludzie, to chyba nawet Chris, to mi się wydaje, czy Wiktor, już nawet w tym momencie, panie i panowie, chyba Wiktor, który założył i prowadzi Discorda, więc to też nie jest tak, że ja to robię. Ja
prowadzę swoje media społecznościowe, ale grupę na Facebooku czy Discorda prowadzą oni, więc jak najbardziej brawcza wielkie, dziękuję. Bez was to by się tak nie udało. Amazon, Twitch, jeden pies chyba, no możliwe, nawet nie sprawdzałem, czy Bezos tak się nazywa, jest ten. O, tutaj Orlando podpowiada, że to ten sam właściciel, no więc w momencie już dokładnie wiecie, dlaczego można tak robić. Co sądzę o Michaelu Douglasie jako aktorze? Fajny, dobry, ciekawe role. Ja jeszcze go pamiętam sprzed Marvela, rzeczywiście było kilka innych fajnych i to nie tylko Miłość, Szmaragd i Krokodyl, ale też jeżeli lubicie na przykład sci-fi, powiedzmy sci-fi noir, jest taki film Czarny deszcz, można obejrzeć. Oczywiście nie mówiąc już o Nagim Instynktu, czyli o klasyku. Co myślę o Disco Polo? Może być, nie przeszkadza mi. Na wszystko jest czas i miejsce. Tak samo jak mi nie przeszkadza pop, rap i tak dalej, i tak dalej. Toxic Avenger chyba Troma robiła. Aha, czyli to jest... No widzicie, Toxic Avenger też chyba nie widziałem. Na pewno nie widziałem. Ale lecimy dalej. Dalej słuchasz Łydki Grubasa. Ja się stałem fanem, mam ich płyty, byłem na koncercie, super zespół PS. Co do Tromy, to James Gunn tam robił filmy, proszę bardzo. Jak najbardziej cały czas słuchamy Łydki Grubasa, zresztą wyskoczyło mi, że w rocznym podsumowaniu YouTube'owym, czy jak tam się to nazywało, nie, Spotify'owym, że Łydkę Grubasa, Para, najczęściej słuchany utwór przeze mnie, więc jak najbardziej w ogóle Wiktor uwielbia tę piosenkę. Jaki jest twój najbardziej wyczekiwany film w 2023? Musiałbym popatrzeć, bo rzeczywiście, czekaj, akurat skoro jestem przy tym, to mogę sobie zobaczyć, co tutaj mamy ciekawego. Nie ma nic. Powiem ci, jeszcze nawet nie sprawdzałem, bo co roku na przykład nagrywam, a przynajmniej staram się nagrywać taki odcinek na zasadzie te filmy, które są najbardziej wyczekiwane. Nie mam. Mam tutaj listę nadchodzących kontynuacji, które mnie interesują, ale nie ma nic takiego, co bym powiedział, że jak najbardziej to mnie rajcuje. Muszę w końcu sprawdzić, przysiąść i zobaczyć. Kilka materiałów odłożyłem już na przykład do Lamusa, bo okazało się, że ktoś inny nakręcił, a wiem, że akurat to nie są aż tak bardzo chodliwe tematy. Ludzkiej stonogi nie ma opcji, bym zobaczył własnej nieprzymuszonej woli. Nie no, ludzka stonoga to jest po prostu, to jest inny rodzaj umysłu. Ma być w Kleksie, czyli Orlando pisze, że Franceski ma się pojawić w Panu Kleksie. Byłoby fajnie, wiesz, taki fajny ukłon w stronę właśnie Ambrożego. Na temat jakiej postaci chciałbyś film biograficzny. Chciałbym zobaczyć film biograficzny, no nie będę oryginalny, jeżeli powiem, że pewnie o Panasie albo Borysu, ale bardzo interesuje mnie i to mogłoby być albo super interesujący film, albo totalna klapa. O Quentinie bym zobaczył, bo mówi się w tym momencie mistrz, geniusz i tak dalej, a tak naprawdę niewiele osób pamięta, że on zaczynał w wypożyczalni kaset wideo. To on tam właśnie rzeczywiście napisał sobie scenariusz do swojego pierwszego filmu. Nie był to oczywiście Wściekłe psy, bo on wcześniej nagrał jeszcze jeden film. Tam poznał między innymi kilka fajnych osób typu Harvey Keitel i tak dalej. I jeżeli by to zrobić rzeczywiście z jajem, no to mogło być fajnie. Pomyślcie, facet, który tak naprawdę co się gatunku chwyci, to go powiedzmy w pewien sposób rewitalizuje. No nie zawsze to wychodzi, bo westerny nie powróciły z taką pompą, jakbyśmy chcieli. No ale rzeczywiście Quentina bym bardzo chętnie zobaczył. Ja czekam live o kinie kopanym z tym facetem, z którym wspominaliśmy 2 live'y temu. Najprawdopodobniej coś takiego będzie. Na pewno wiem, że będzie również, co prawda nie kino, a muzyka będzie Nagana, czyli facet z Gogglebox, który jakiś czas temu nagrał płytę, gdzieś tutaj chciałbym pokazać, mogę wam pokazać. Nagrał płytę razem z Morusem, z Markiem Morusem. Rozdawałem takie płytki przy okazji live'u charytatywnego, także gadałem z Naganą i zgodził się i będzie, więc będzie. Kiedy zobaczymy, dogadamy. CGI w Spawnie to jakiś żart. No CGI, to nie jest żart. CGI w Spawnie było takie, jakie wtedy mogło być, co nie? No jeżeli popatrzę nawet na Gwiezdne Wojny, to George Lucas do nich wracał wiele lat później, żeby przerobić, więc tak niekoniecznie. Marcino, w tym tygodniu wjedzie 6. część Puppet Masterów. Tak, Pate, tutaj wam troszeczkę zdradzę, Lincoln już montuje, więc wiecie, co będzie. Wjedzie we środę, aczkolwiek możliwe, że będzie wcześniej, więc jak będzie wcześniej, to wspierający będą mogli sobie ten odcinek zobaczyć przed czasem, więc jeżeli chcesz, to wiadomo, włącz wspieranie
i będziesz miał możliwość obejrzenia. Ale tak, 6. Puppet Master w lecie, 6., 7., 8. już są nagrane, bo tyle już zobaczyłem filmów w całości. Tak samo Syn jednego wybitnego aktora w polityce mocno i zbiera za to negatywy. No, ja powiem Ci, Lance, tak, bo ja wiem, o kogo chodzi. Chodzi oczywiście o Młodego Szczura, którego na przykład też zrobiłem kiedyś short o Jerzym Szczurze. No akurat, jak mówiłem, moje shorty są bardzo pragmatyczne i wtedy, kiedy miał tą sprawę z jazdą po pijaku, nagrałem short właśnie o Jerzym Szczurze i nagle się wylała taka fala hejtu, jak to, bo to ja staram się nie robić, że tak powiem, obyczajowych shortów na zasadzie, o popatrz, Jerzy Sztur kogoś walnął. Nie, ja raczej się staram trzymać właśnie w jakiś tam sposób cały czas świata kultury, więc nawet jeżeli ten Sztur tego kogoś walnął, a czy walnął, czy nie, to się okaże, bo chyba rozprawa ma być za czas jakiś, no to ciągle staram się trzymać tego świata filmowego, czy tam teatralnego i tak dalej, i tak dalej. No to nagle dokonania, jakie dokonania, to, że jeździ po pijaku, to i tamto i walą we mnie, tylko dlatego, że ja stwierdziłem, że okej, nagram short o Jerzym Szturze, no a wiesz, tak jakbym to ja rzeczywiście tam po pijaku kogoś pucnął, no ale to jest insza. Zresztą to, co się, to może na koniec przeczytam kilka komentarzy, to co się dzieje przy okazji tego właśnie shortu z Lisą Marie Presley, to jest po prostu kosmos. Święta last minute, to znam, ale wakacje last minute, chyba tak, albo wakacje last minute, albo last minute. Już sprawdzę, ale mi się tak wydaje, że tak, last minute z 2013 roku. Czekaj, tu się włącza reklama. Jest akurat, kto tutaj się pojawił w tym filmie. Jest Wojciech Mecwaldowski, Klaudia Halejcio, Aldona Janowska, Olaf Marchwicki, Otar Sardalidze, Anna Szarek i tak dalej, kilka jeszcze innych osób. Także nie kojarzysz, nic nie tracisz, uwierz mi. Czy widziałeś jakiś dobry film dokumentalny ostatnio i jakie filmy tego typu, które w życiu oglądałeś, polecasz? Wiesz co, ostatnio w sumie to może nie był dokumentalny, to była bardziej rejestracja imprezy, czyli wpuszczali ludzi, przyjmowali ludzi do Rock and Roll Hall of Fame, akurat to było na HBO, więc sobie obejrzałem, bardzo fajne. Jakie? Nie ma znaczenia. Powiem Ci szczerze, nie ma znaczenia, czy akurat to jest biograficzny, na przykład na zasadzie The Last Dance o Michaelu Jordanie, czy to jest na przykład Spotkanie po latach, jak to miało miejsce z serialem Przyjaciółmi, tam sobie gadamy i tak dalej, czy to jest rzeczywiście jakiś fajny, także fajny, inny, tematyczny. Amadeusz Kocan, on był u nas na kanale kilka miesięcy temu, dosyć prężnie robi i tworzy dokumenty o Czarnobylu. Więc jeżeli macie ochotę, one są na YouTubie, a jeżeli naprawdę wejdziecie nawet na grupę na Facebooku Marcinowe Recenzje, on tam jest i może Wam przesłać linki. Także to dosyć dobre, fajnie i on też pojawia się, chyba był w Dzień Dobry TVN, czy Kawa, czy Herbata, czy jakoś, ja nie wiem jak się nazywają te programy, w każdym razie jakimś programie śniadaniowym i tam też właśnie było o tym, więc jak najbardziej takie można zobaczyć. Było kilka fajnych dokumentów, ale w tym momencie eksperymentalne, to na pewno bym polecił Człowieka z kamerą Dzigi Wiertowa. To jest film prawie sprzed chyba 100 lat, więc grubo, ale jest dobry. Chyba Zeitgeist się nazywał taki film. On był kiedyś na YouTubie. To było 1,5–2 godziny i pokazane są różnego rodzaju wydarzenia, historie ze światowej historii, które i tam ktoś wyjaśnia, czemu to się zdarzyło i tak dalej, i tak dalej. No taki troszeczkę trąci teorią spiskową, ale nie jest najgorszy. Wakacje last minute to nie to z Mecwaldowskim, no właśnie to jest to nie wiem, czy są wakacje last minute, w każdym razie to jest last minute i to jest to. Fabuła tego filmu jest matka Tomka, wygrywając wycieczkę do Egiptu, zabiera całą rodzinę ze sobą. Na miejscu dochodzi do wielu niefortunnych zdarzeń. Tam oni mają jakieś bransoletki, te all inclusive, potem im coś tam zdziera i tak dalej, i jaja. Marcinie, dłuży Ci się w pracy, czy czas mija szybko, bo mi zwalnia o 100%. Mi czas w pracy mija bardzo miło, bardzo przyjemnie, gdyż jestem szczęśliwym subskrybentem aplikacji Storytel. Tam można akurat słuchać książek, audiobooków i naprawdę polecam. Naprawdę, jeżeli potrzebujecie, ja sobie włączam na przykład książkę i no załóżmy to Stephena Kinga, no to jest chyba
20 kilka godzin słuchania, więc spokojnie mam 3 dni i elegancko. Zresztą nawet z Wiktorem, który tutaj jest z KFK, gadaliśmy, bo słuchałem Władcy Pierścieni, bo nigdy obejrzałem film oczywiście, ale nigdy nie przeczytałem książki, a akurat była wersja i czytał ją i teraz mi z głowy wyszło, jak się nazywał. Musicie podpowiedzieć. Facet, który robił dawał głos do Goluma i który robił go w technologii motion capture. Więc przesłuchałem sobie naprawdę bardzo, bardzo fajnie, mimo że Hobbita, mowa oczywiście o książkach, chyba lubię bardziej, ale to wydaje mi się, że obydwie są bardzo fajne, czyli w robocie nie jest najgorzej. A na tej stawce Większe niż śmierć to poza włosami się po twoim wyglądzie za wiele nie zmieniło. Nie specjalnie, chociaż tam włosy, no ja długie włosy noszę od 2004 roku. No, wcześniej jeszcze oczywiście w liceum nosiłem długie włosy, no ale to już troszeczkę inaczej. Jakbyś dostał ofertę napisania filmu dla DC od Jamesa Gunna i Safrana, to czy byś wziął budżet, tak, jaki trzeba będzie, długość, tak samo. Klub pytania, o jakim bohaterze byłby nowy film. No czyli skoro tak, jak najbardziej, ale to musiało być z DC. Jeżeli Lobo jest z DC, to bardzo chętnie bym się za Lobo wziął, bo lubię. Marcinie, po serii papetów, kurde, świetnie byłoby jakąś w końcu zrysować Dzieci Kukurydzy. Nie, po serii Władcy wybraliście, zresztą tyle samo miały głosów chyba, był Omen, a także Dyniogłowy. Więc najpierw będzie Omen omówiony, a później będzie Dyniogłowy. Więc pamiętaj, Pejt, to nie ja do kultowych horrorów, to nie ja wybieram, co omawiam, tylko wy. Za każdym razem, kiedy ma być głosowanie, wrzucacie mi kilka propozycji, ja je wrzucam pod głosowanie i wy wybieracie. No i słuchaj, Pejt, gdyby to zależało ode mnie, ja bym sobie Władcy Lalek nie wybrał, czy chociażby Drogi bez powrotu. To jest po prostu masakra. O, proszę bardzo, Czarny deszcz, zgadza się. Gra, bardzo fajny film Davida Finchera, znaczy tam nie tylko Douglas, ale też i przecież Sean Penn i Deborah Kara-Unger, albo Deborah Unger-Kara, chyba Kara-Unger. Czy słuchałeś już i jak ci się podoba nowy kawałek Metaliki Lux Eterna? Nie słyszałem Metaliki jeszcze nowego kawałku. A Bad Batch już na bieżąco oglądasz? Oczywiście, że tak. Chyba, ale nie widziałem chyba tego odcinka ze środy, bo to co środę wychodzi, ale oprócz tego jestem jak najbardziej na bieżąco. Film o końcu mogła być Jazda bez trzymanki, mogło się udać. No, zależy, w którą stronę by poszli. Ja mówię, no, jeżeli chcieliby pokazać dużo, no to rzeczywiście, no słuchaj, mamy faceta, który z wypożyczalni nagle, z gościa, który jest z wypożyczalni, robi nagle się światową gwiazdą. Kręci film Pulp Fiction, gdzie w ogóle Amerykanie przychodzą nad nim do porządku dziennego. W ogóle ten film nie zostaje zauważony, dopiero wysyła go na festiwal w Cannes, tam Clint Eastwood przyznaje mu nagrodę i okazuje się, że wtedy, jak on już wraca do Ameryki, ten film, to okazuje się, że wow, jak najbardziej, super, patrz, co on zrobił, wskrzesza karierę Johna Travolty, sprawia, że Bruce Willis staje się super znany, Uma Thurman i tak dalej, więc no, jeżeli pokazaliby to zawodowo, no mogło być naprawdę grubo. Twoja opinia o autor Wilmo Polańskiego i roli Ewana McGregora w tym filmie? Nie będzie żadnej, Krystian, bo nie pamiętam tego filmu. Nawet wiem, że chyba gdzieś go mam, ale to było tak dawno, tak samo jakbyś na przykład pytał Dziewiąte Wrota, chyba taki był film Polańskiego z Johnny Deppem? Chyba tak. Pamiętam, że go widziałem w kinie Kosmos albo Millennium wtedy jeszcze, dawno temu. Wtedy mi się podobał, a czy tak jest? No, dzisiaj to byłoby różnie. A propos kiedyś, jakiś miesiąc temu miałem pomysł na napisanie scenariusza, oczywiście do szuflady, do filmu biograficznego o Lady Punk. Miałem nawet zacząć pisać skrypt pod tytułem Mała Lady Punk. No proszę bardzo. Także możesz pisać. Biografia nieautoryzowana jest Lady Punk, więc może nawet coś takiego by udało się zrobić. Znasz jakieś historie prawdziwe, że jakiś aktor grał w filmie, a później mu się tak przytrafiło w życiu prywatnym? Nie kojarzę, wiesz? No na pewno takie rzeczy się zdarzają, ale nie kojarzę, żeby coś takiego miało miejsce. To byłoby, no wiesz, jeżeli to byłoby nie hardkorowe, no to w porządku, ale jeżeli byłaby gruba sprawa, no to mogło być naprawdę super. Ja pani i panowie tylko przypomnę, że dzisiaj jest odcinek z cyklu Q&A, czyli wy pytacie, ja odpowiadam. Tak, świętujemy 2000 subów i akurat stwierdziłem, że będzie dobrze w ogóle. Ja wam mówię, że 2000 subów, ale to w tym momencie jest nieaktualne, bo tak teraz sprawdzam i jest 2205 już, także naprawdę grubo. I YouTube mi... Tak, trzymaj, twój kanał uzyskał o 901% więcej wyświetleń niż zwykle w ciągu ostatnich 28 dni, panie i panowie, czyli
1000%, 1000%, 10 razy urosła oglądalność, więc jak najbardziej z racji tych przyszłych współprac, mam nadzieję, z jakimiś innymi osobami, zaproszenie i powiedzenie na przykład wtedy, słuchaj, wbijaj na kanał, ma, umówmy się, 2000 subów, może w końcu mi nie będą odmawiali, tak jak to miało miejsce do tej pory, że fajny masz kanał, ale chcę współpracować z większymi youtuberami, a tak właśnie miało miejsce, mówiłem. Pamiętam gościa, spoko materiałów w sensie Kocana, zgadza się. Co sądzisz o aktorze Cary Grancie? No, Cary Grant, stara, dobra szkoła, z Nicz 666, jak najbardziej, no, co tu dużo mówić, no, świetny, fajny aktor, dosyć ciekawy, chociażby północny zachód, oczywiście bardzo fajne kino. A i Marcin, no myślę, iż dałeś suba na kanale Back to the Future Polska, jedyny kanał na youtube.pl w pełni poświęcony trylogii Back to the Future. Chyba dałem, możliwe, że tak, jak najbardziej. Ja powiem Ci, że zbyt wielu kanałów nie subskrybuję, bo ja wychodzę z założenia, że daję subskrypcję wtedy, kiedy rzeczywiście coś oglądam i chyba mam może z 20, nawet mogę sprawdzić, chyba mam z 20 subskrypcji, może 30, jakoś tak rzeczywiście, jakoś tak, pokażcie. A nie, jednak jest dużo, panie i panowie, jest 69 subskrypcji, także dosyć jest. O, dziękuję bardzo. Andy Serkis, właśnie ten Władca Pierścieni był czytany przez Andego Serkisa, czyli w oryginale po angielsku i naprawdę bardzo, bardzo fajnie się to słuchało. Tak, Andy Serkis, dziękuję bardzo. No widzicie, czasami nawet takie proste rzeczy też zapominam. Patrzymy. Tak, Lobo jest z DC. No więc Lobo jak najbardziej bym, panie i panowie, zobaczył, bo kiedy już dostaliśmy już Deadpoola i okazało się, że komiksowe erki mogą być i rzeczywiście mogą być dobre i sensowne, no to w tym momencie to otworzyło drogę. Pomyślelibyśmy, że będzie tych filmów mnóstwo teraz, że wszystkie te postacie będą się teraz pojawiały, no właśnie Lobo, Spawn i tak dalej, ale okazało się, że no niestety jeszcze nie. Odyniogłowy, czyli zgniły obcy, nie wiem. To liczę, że i moje recenzje na imersji czytasz. Przeglądam. Nie czytam, przeglądam. I ja ci to powiem i to zresztą to jest tajemnica polityczna, bo ja to mówię wielu osobom, że filmy, które chcę obejrzeć, w ogóle nie czytam żadnych, ani nie oglądam żadnych recenzji. Kiedy już na przykład obejrzałem dany film, napisałem sobie, bo ja nie piszę scenariuszy do odcinków, tylko sobie po prostu robię podpunkty, że elegancko i mam nagraną recenzję. Wtedy jeszcze nie musi być zmontowana, ale mam nagrane, wtedy mogę na przykład iść i przeczytać albo obejrzeć recenzję, bo nie chcę się sugerować czymś, że albo ktoś mi powie, ale ty mówisz tak samo jak na przykład, nie wiem, jak Wiktor na imersji pisze. Mówię, że okej, w porządku, rzeczywiście może tak jest, ale nie chcę się sugerować niczym, więc tak to jest. Ja ostatnio Rebels rewatchuję. No ja akurat oglądałem wszystko. KFK jest na potrzeby właśnie chyba jakiś, przypomnij mi, Wiktora, mi się wydaje, że jakiś materiał właśnie robiliśmy, jeżeli chodzi o animację i obejrzałem wszystkie animacje, czyli Wojny Klonów i tak dalej. W końcu będzie Omen, w końcu Adalet, rzeczywiście. Omen to się już przewijał wiele razy, bo i oglądaliśmy go na Marcino, na drugim kanale z moim komentarzem. Zresztą nie wiedzieć czemu na Spotify'u, Google Podcast, no tam wszędzie, gdzie słuchacie podcastów, akurat odcinki z moim komentarzem, czyli nie to, że tak jak dzisiaj odcinek, który na przykład wleci na platformę, są bardzo chętnie oglądane. Właściwie powinien być słuchane, bo to jest akurat audio, no ale to akurat tak to jest. Do jakiego liceum chodziłeś w Tarnowie? Ja do liceum plastycznego w Tarnowie. Moje to się nazywało, to zespół szkół ekonomiczno-gastronomicznych. Robiłem liceum zawodowe o profilu ciastkarz, panie i panowie. Jestem ciastkarzem, cukiernikiem jestem z zawodu. Czyli potrafię upiec drożdżowe, nie przypalić i tak dalej. U mnie to było, bo paradoks, panie i panowie, też jest, jak widzicie, jest z Tarnowa. U mnie to było bardzo blisko, albo miałem właśnie chodzić do gastronomika, tak się nazywa, albo miałem chodzić do elektryka, tam jakiś fajny był profil elektroniczny, no ale niestety chyba zdecydowały jakieś tam dziwne warunki, typu ktoś składał do tej szkoły, a ja po prostu nie miałem też technicznych możliwości, więc się zmyknąłem. Marcin, Sylwester Stallone czy Arnold Schwarzenegger? Ja osobiście wolę Arnolda, bo dla mnie zagrał w filmach lepszych niż Stallone. No jeżeli weźmiesz pod uwagę, no to
no masz Arnolda, no to masz oczywiście Terminator i masz na przykład Conan, Barbarzyńca, prawda? Masz takie dwie najbardziej znane serie. No jeżeli masz Stallona, no jeszcze Niezniszczalni, ale tam są razem panowie wystąpią. Jeżeli weźmie Stallona, no to ma Rockiego, ma Rambo, no i też jak się nazywa to? Escape Plan, tak? Tam panowie razem zagrali, ale później w kolejnych 2 częściach już Sylwek wystąpił sam, więc chyba bym się skłaniał ku Stallonowi, chyba dlatego tylko i wyłącznie, że więcej filmów z nim widziałem za gówniarza i jakiś taki sentyment jest, bo aktorsko mi się wydaje, że Stallone jest też lepszy, że rozwinął się po latach, no chociaż Arnold też wydaje mi się, że jest nie najgorszy. Dobra, u mnie w kinie dopiero grają Awatara, u mnie też w kinie grają Awatara, także w porządku z tym jest. Tutaj patrzę. To teraz 3000 subów. No słuchaj, plan jest ambitny, żeby było rzeczywiście jak najwięcej do końca roku. Ja mówiłem, mnie to w ogóle nie rusza, mnie to nie przeszkadza, czy na kanale jest słuchajcie, aby o to tylko i wyłącznie chodziło, to przecież na starym kanale jest ponad 8000 subów, ale to akurat chodzi o to, żeby no też wiesz, no tak jak mówię, jeżeli chcesz, a ja chcę i wy chcecie coraz nowszych gości, no bo rzeczywiście fajnie, był odcinek na przykład z Galerianem, które są najbardziej chyba oglądane, jeżeli chodzi o odcinki na żywo i super, i chcecie go słuchać, chcecie go oglądać. Był odcinek z Ormando czy z KFK i to są ludzie i jak najbardziej nie ma problemu, ale też na przykład brać co 2 czy tam co 3 miesiące tego samego gościa, no to w końcu wam się znudzi, a w tym momencie to też chodzi o to, żeby nie zamykać się tylko i wyłącznie na przykład na YouTube, ale też pokazywać różne inne. Wiecie, już mieliśmy kompozytorów, mieliśmy już charakteryzację, byli reżyserzy, byli aktorzy, byli różnego rodzaju inni muzycy, byli pisarze, pisarki. No to rzeczywiście chodzi o to, żeby pokazać to szerokie grono, szeroki aspekt. Jest kilka rzeczy, które bym chciał pokazać, o których bym chciał pomówić. Technologie, na przykład motion capture. Jest w Polsce na przykład studio, które zajmuje się technologią motion capture i na przykład między innymi animację, grę Wiedźmina robili, kilka innych i rzeczywiście też bym to chciał pokazać, no ale mówię, to zobaczymy, czas pokaże i wtedy łatwiej jest podejść do takiej osoby, słuchaj, może wbijesz na kanał, bo to też wiadomo, reklama dla nich, wbijesz na kanał, jest tam 15 000 subów, niż jak wbijesz na kanał, na przykład jest 1000 subów, nie? Ty sobie pomyśli, stary, ale o co chodzi, no? To jest tylko i wyłącznie rozpoznawalne, to jest tylko i wyłącznie numerek, bo ja też wiem po każdym filmie, bo YouTube bardzo akurat szczegółowo daje statystyki, po każdym dokładnie filmie wiem, że na przykład ten materiał się obejrzał tyle i tyle razy i to nie chodzi o to, że na przykład ma tyle i tyle wyświetleń, tylko minutowo, procentowo i ty widzisz, czy rzeczywiście zrobiłeś dobrą recenzję, bo wtedy widać, jaka jest długość obejrzenia, ile osób kliknęło w to, czyli tak zwany CTR, click-through rate i tak dalej, i tak dalej. To można byłoby oczywiście gadać jeszcze 15 godzin, a i tak byśmy tematu nie wyczerpali. W każdym razie YouTube to jest, jeżeli chodzi o wiedzę, to jest studnia bez dna. Naprawdę. Ja cały czas się uczę, a i tak, no jak dobrze widzicie, nie jestem jednym z najbardziej popularnych, więc i tak jest jeszcze tyle rzeczy do nauczenia się, że ho. Wiktor, co dla Ciebie kryje się pod nazwą czarna komedia? Co dla Ciebie powinna zawierać kompletna czarna komedia? Coś typu South Park? No, czarna komedia, proszę bardzo, masz właśnie chociażby South Park. No to jest, wiesz, no musi być humor, który jedzie po bandzie, a czasami nawet go delikatnie mówiąc przekracza i to nie ma dla mnie znaczenia, czy przekracza go, jeżeli chodzi o żart sytuacyjny, czy na przykład jeżeli chodzi o politykę, czy o płeć i tak dalej, nie ma problemu. Ja jak najbardziej, to też oczywiście zależy od dnia i od tego, jaki film chcę obejrzeć, ale jeżeli chodzi o to, nie mam problemu. A co powinna zawierać kompletna czarna komedia? Przede wszystkim dobry scenariusz i ciekawych aktorów, bo Lincoln podczas odcinka charytatywnego zadawał swoje pytanie i tam właśnie było, czy wolałbyś zobaczyć poważnego aktora w komedii, czy komika w poważnej roli i chyba wszyscy wybraliśmy, że chcemy komika w poważnej roli, bo jest dużo większy ładunek emocjonalny i on to dużo lepiej potrafi przekazać. I wydaje mi się, że tak samo jest przy okazji czarnej komedii, w ogóle każdej komedii, że musisz mieć dobrego aktora, który to fajnie sprzeda, bo straszyć ludzi jest bardzo łatwo. Coś wyskoczy zza winkla i już będzie rzeczywiście, a rozśmieszyć ludzi, no to już jest naprawdę inna para kaloszy. Chyba ten, co grał Supermana, grał w paru filmach niepełnosprawnego na wózku, a potem spadł z konia, naprawdę na wózku jeździł. Z tego, co pamiętam, oczywiście mowa o Christopherze Reevie, o nim robiłem ostatnio shorta,
On kiedy już grał w filmie Okno na podwórze, czyli właśnie nowej wersji, to on już był sparaliżowany wtedy, więc chyba, że rzeczywiście wcześniej coś tak grał. Proszę bardzo, Wiktor potwierdza, że robiliśmy live'a o serialach Star Wars. No i widzicie, wiecie jak to jest. Zgłoś się do polskich zasób Blu-ray DVD, żeby dodawali twój komentarz, wtedy komentarz reżysera będzie dodatkiem do twojego. No może coś tak jest. Coś w tym jest, panie i panowie. Rocky, Rambo, Cobra, Stallone, Schwarzenegger, Terminator, Predator, Conan pierwszy, co przychodził go. No zgadza się, no ale to wiesz, to jest inaczej. Już mnie przebiłeś pod kątem subów, ale u mnie to truchło już. Przebiłem cię? No to dziękuję, bardzo mnie to cieszy. Ja mówię, suby tak naprawdę mnie nie interesują, ale przy okazji podejścia, no tutaj ktoś mówi, tutaj dopiero czytałem właśnie, że do dystrybutorów, wydawców dużo łatwiej zapewne na przykład byłoby podejść do, powiem wam taką rzecz, na ten odcinek charytatywny chcieliśmy mieć więcej nagród, więc odezwałem się do firm, może z którymi nie współpracuję, bo to byłoby zbyt górnolotne, za dużo by powiedziane, ale których produktów gdzieś tam używam i które produkty po prostu wykorzystuję i często na przykład wrzucam na różnego rodzaju Instagramy, Facebooki, o proszę bardzo, teraz na przykład Storytel na przykład, albo inna tam firma i tak dalej, i tak dalej. I poprosiłem o nagrody, nie dla siebie oczywiście, tylko dla widzów, na zasadzie słuchajcie, jak KFK Studio wygra, no to mu tam wyślecie coś, czy tam mu dacie, nie? No i odzew był słaby, żeby nie powiedzieć żaden. Więc, a w tym momencie, gdyby rzeczywiście nagle okazało się, że o, proszę bardzo, kanał jest, który ma kilkadziesiąt tysięcy subów, no to w tym momencie jest lepsza dla nich reklama. To tylko i wyłącznie o to chodzi. Pamiętajcie, kasa, misiu, kasa, to tylko i wyłącznie o to chodzi. To sądzę o serii Mission Impossible. Fajna, ciekawa, rzeczywiście są niezłe pomysły. Podoba mi się, co John Woo zrobił z drugą częścią, a jestem fanem chyba Slow-Mo. Ostatnio zacząłem oglądać Drużynę A. Przepraszam bardzo, wszystkie odcinki obejrzę. Hulk Hogan nawet był w 2 odcinkach, zresztą wielu znanych aktorów wystąpiło w serialu Drużyna A. W ogóle ponoć takim szczytem popularności jest, jeżeli się pojawisz w Simpsonach. Że to rzeczywiście, jeżeli jesteś w Simpsonach, to znaczy, że jesteś mega popularny i sobie dużo osób stawia właśnie za pewnego rodzaju punkt honoru, żeby w Simpsonach się pojawić, bo to jest coś fajnego. A w ogóle, czy myślałeś zmienić nazwę kanału na swoje nazwisko? Wiesz co, z nazwą kanału jest tak, że tak, ja wiele razy myślałem na temat tego, żeby zmienić nazwę, dać tylko po prostu Marcin Skruch i to wszystko, ale w tym momencie mnie to naprawdę nie rusza. Nazwa kanału to jest tylko i wyłącznie nazwa, przepraszam bardzo, nazwa kanału i czy ty się nazywasz Marcinowe Recenzje, KFK Studio, czy Brody z Kosmosu, to nie ma. Ja idę o zakaz w tym momencie, że zrobimy inaczej. Napiszcie mi, a to było poruszane na tym kanale wiele razy, co oznacza KFK Studio. A zobaczysz, że ludzie nie wiedzą, a po prostu jeżeli chodzi o to, czy cię kojarzą, no to kojarzą cię właśnie stąd, że się tym zajmujesz. A tak jak mówię, no może i tak, może że rzeczywiście, ale nazwa kanału to jest też niekoniecznie, no chyba, że rzeczywiście nazywasz się użytkownik 358421644, no to wtedy może być rzeczywiście słabo, co nie? Ale tak to nie jest najgorzej. Właśnie z tymi plakatami, które chyba już powinny być i jak tam sprawa wygląda, bo czas trochę minęło. No to może zapytać Lincolna. Lincoln mówił, że już wysyłał rzeczy, czy że już wysłał. Wiem, że chyba ktoś jeszcze nie dostał książki od pani Katarzyny, ale to tylko dlatego, że się nie odezwał. Znaczy, jeden widz się odezwał, odezwałem się do wydawnictwa i oni powiedzieli, nie ma problemu, tylko potrzeba jeszcze numer telefonu, bo to będzie wysłane do paczkomatu. No i się do tej pory się osoba nie odezwała. A tak to z tego co wiem, to wszystko było wysłane, więc zobaczymy. Kurde, Felek, karamba. No widzicie, jak to jest. Kurczę, już prawie 2 godziny, godzina 42, ale rzeczywiście długo gadamy, ale akurat w miłym towarzystwie fajnie się gada, a wy jesteście akurat dla mnie bardzo miłym towarzystwem, panie i panowie. Dobra, czy tu mam jakieś pytania? O, rzeczywiście, pięknie, Deadpoolowy, bardzo fajnie. 5 AK, książka doszła. Tak, książka doszła. Aha, czyli to chodzi o tego. No ale to widzisz, ktoś tam, jeżeli się osoba odezwie, to się odezwie, a jeżeli nie, no to panie i panowie, życie. Dobra, mówiłem wam o
o shortach, pokazywałem wam, odpowiedziałem na wszystkie pytania. Słuchajcie, czy macie panie i panowie jeszcze jakieś pytańko do mnie? Marcin, to teraz słucham twojej odpowiedzi. Powrót do przyszłości to dla ciebie przeciętny, bardzo dobry. A co to się stało? O jacie, co to się ze mną stało, że taki jestem spalony? Oj, już jest wszystko uczycie Co to się dzieje z tym? Czemu on tak szaleje? Przecież jesteś zablokowany tutaj. A, sekundkę, panie i panowie, coś tutaj się porąbało, pozmieniało i teraz to wygląda tak niekoniecznie fajnie. No, coś ta kamera szaleje, chyba że już bateria siada. Chociaż jest podłączone, dobra. Może teraz będzie normalnie dalej, bo jest przeciętnym, bardzo dobry czy film kultowy. Pierwsza część jest bardzo dobra i jak najbardziej mi się podoba. No, druga i trzecia nie była planowana, zresztą dobrze o tym wiesz, że ten motyw z Dokiem na końcu to było po prostu na jajo zrobione, bo wtedy akurat nie planowali. Pierwsza jest bardzo dobra, druga jest również, trzecia jest dobra. Trzecia wydaje mi się jest najsłabsza. Okej, dobra, nie ma problemu, to zapytam się Lincolna, o co chodzi z plakatami. Chyba że rzeczywiście po prostu dłużej im to zajmuje. No, tak samo jak wysyłanie kubków, to też czasami trwa bardzo długo, czy tam koszulek różnych. Padło pytanie o plakaty. Czy znasz jakieś ciekawe plakaty filmowe, które ci się podobały? Zapewne takich plakatów było mnóstwo, całe mnóstwo, ale akurat jakoś na plakaty ostatnimi czasy no nie zwracam uwagi. Żarówkę mi opętał ten diabelski fotel. Możliwe, ten fotel jak na razie opętuje to, że skrzypi niemiłosiernie i nie ma z tym co poradzić, a rzeczywiście mnie to bardzo wkurza, bo ten fotel, panie i panowie, nie był tani, ale to, że gadałem to nie jest tylko i wyłącznie moje bliskie spotkania drugiego stopnia, coś w tym jest. A propos plakatów, aktualnie plakaty są słabe według mnie w większości. Jestem fanem starej szkoły plakatów z lat 90. Rambo, Amerykański Ninja miałem na ścianie lata temu. Ja też miałem mnóstwo plakatów, w tym momencie tylko i wyłącznie tutaj wisi Freddy, a także Mika jest. To innych plakatów tutaj w tym momencie nie mam. Było kilka rzeczywiście, to wtedy, nawet jeżeli popatrzycie, mówi, że teraz są słabe, popatrz nawet na to, co nasz ulubieniec, czyli Paputek Wega robi. No to jego plakaty są cały czas takie same, cały czas te same. Zresztą Marvel też się ostatnimi czasy nie popisuje za bardzo, więc wydaje mi się, że jest tak na 2 razy. Krótko można byłoby powiedzieć, a jak się zdarza coś fajnego, coś naprawdę wyjątkowego, to jest raczej wyjątek od reguły niż zasada, że powiedzmy dostajemy na 10 plakatów na przykład 8 fajnych. No nie, w tym momencie powiedzmy dostajemy ze 3, może 4 fajne. I to naprawdę nie cieszy za bardzo, nie cieszy. Podkręcaj sobie te śruby, pod siedzeniem to powinno przestać skrzypieć, mnie pomogło, ale musiałem naprawdę mocno dokręcić. One są dokręcone, ja to robiłem wkrętarką, także wiesz, także to jest, ale zobaczymy, może coś mi się uda wymyślić. Słuchajcie, jutro znowuż powinien, ale zobaczymy jak to będzie, mam nadzieję, że uda, pojawić się recenzja filmu Duchy Inisherin, bo obejrzałem i mi się bardzo spodobał, więc chcę się z wami o tym podzielić, a poza tym, jak dobrze wiecie, potworne filmy się skończyły i już nie ma w tym momencie Obcego ani Predatora, więc będzie we środę wbije jak najbardziej 6. odcinek Władca Lalek. No będzie to Bruce Gunna recenzja, co tu dużo mówić, będzie grubo. Za tydzień na żywo, panie i panowie, będzie informacja, nie będzie informacja, tylko będzie rozwiązanie konkursu głosowania, można byłoby rzec, na najlepszy i najgorszy film. Pamiętajcie, to są filmy, które wy nominowaliście. Ja wam rzucę jeszcze raz teraz na czacie linki. Możecie sobie kliknąć i zagłosować. Do środy głosujecie na najlepszy i najgorszy film 2022, panie i panowie. Więc trzeba to zobaczyć, sprawdzić sobie. Tutaj macie linki, jest wszystko ogarnięte. Ciekawe, jaki będzie krzyk 6. Na dobrą sprawę jeszcze nie widziałem 5. części. No, tutaj jest na dwoje babka wróżyła, wiesz, po Halloween też się spodziewaliśmy, że będzie super ekstra, a tutaj nagle okazuje się, że z oryginalnej obsady tak naprawdę tylko Courtney Cox została, bo nawet Neve Campbell się nie pojawia. No ale słyszałem, że tam są, oprócz tego, że są zawiłości kontraktowe, bo tam kasy jej nie chcieli dać, to też planowany jest jej powrót w 7.
że to ma być z wielkim pacnięciem. Więc zobaczymy. Złotego skrucha zdobywa. Wiesz co, kiedyś, chyba rok temu też właśnie mówiliście, żeby dać jakąś nazwę, bo to chyba teraz 9. albo 10. raz. Jeżeli to jest 10. raz, to musimy jakąś nazwę wymyśleć i rzeczywiście coś fajnego zrobić, bo to już jest któryś raz z rzędu, kiedy wy przyznajecie tę nagrodę i no, jeżeli to jest pierwszy, drugi raz, no to w porządku, ale jeżeli już 10 lat jest jakaś nagroda przyznawana, to w końcu trzeba ją jakoś nazwać, co? Coś takiego. Ja sprawdzę, bo właśnie odcinek zeszłoroczny może tam akurat było i jakaś nazwa jest Złotego Skrucha, no może nie, może Złotego Marcina bardziej, albo na przykład a ja by się nazwali na przykład złą nagrodę dla najgorszego filmu. Czyli co, zardzewiałego Marcina, czy jakoś tak, tutaj widzę, że się pojawiają pytania. Dobrze, umówmy się, że na Messengera odpowiem później, bo to akurat nie o to chodzi, panie i panowie. Także taki jest plan na przyszły tydzień. Mam nadzieję również jutro się wybrać do sklepu charytatywnego i może coś mi się uda fajnego wyhaczyć, no bo rzeczywiście tam to ciężko, raz mi się udało mi się Blu-rayasa wyhaczyć, ale tam można właśnie takie filmy jak Jeremiah Johnson, czy Jeśli nadejdzie jutro wyhaczyć, a to jest naprawdę coś pięknego. Złoty Freddy dla najlepszego, a złoty Wizo dla najgorszego. No, mogłoby tak być. Czemu nie? Ale coś możemy wymyśleć. Zrobimy konkurs i będzie na przyszły tydzień. Najgorsze to nagroda złotej papryki Vegety. I taka przyprawa z naklejką jakiej dla najgorszego filmu. No jakoś tak. Tak, tam w końcu w tym momencie Nowy Piątek 13 ma być. Ja to pytania czytam. Ja wiem, że wy je widzicie, ale chodzi o to, że jak będą ludzie słuchali to jako podcastu audio, to nie będzie. Tam doszli w końcu do porozumienia. Tam był problem. Weszła jakieś prawo, ustawa w Ameryce, że chyba tam po 30 latach, nawet jeżeli sprzedałeś prawa do swojego filmu, to one wracają do ciebie. Tam, tak było między innymi przy okazji właśnie Terminatora, dlatego Cameron wraz z Gale Earhart chyba mogli zrobić nowego i tak dalej z tymi filmami. Tak samo było z Predatorem, dlatego nie wiadomo było, czy Spray, a jak się dogadali, to w porządku. I tak samo było Sean S. Cunningham, chyba tak się nazywał, producent i twórca właśnie oryginalnego Piątku 13 i dogadali się z wytwórnią. To jest, zagwozdka jest ciekawa, dlatego że akurat on ma prawa jeżeli film będzie wyświetlany, albo odwrotnie, zobaczymy, jeżeli będzie film wyświetlany w Ameryce, to on z tego ma kasę, a jeżeli film będzie wyświetlany poza Ameryką, z tego ma wytwórnia kasę, albo odwrotnie, już w tym momencie nie pamiętam. W każdym razie dogadali się i jak najbardziej, więc to jest kwestia no kasy, krótko mówiąc, albo złote papryki, proszę bardzo. No może być złota papryka no zobaczymy, złoty Patrycjusz, nie no, Patrycjusz to tak brzmi troszeczkę za poważnie, aczkolwiek ciekawie, więc będzie dobrze. Na pewno w przyszłym tygodniu będzie 7 shortów, panie i panowie, bo akurat one działają, a skoro coś działa, to po co zmieniać? No bo nie ma potrzeby, bo do tej pory, jeżeli na przykład short uzyskał powyżej 1000 wyświetleń, to ja byłem bardzo zadowolony, to było coś nowego, a teraz w tym momencie widzę, że tak naprawdę każdy prawie z shortów, 2, 3, no ostatnio niestety odeszła od nas Gina Lollobrigida, panie i panowie, w wieku 95 lat zmarła. No, poważny wiek, a jeszcze poważniejsza aktorka, a naprawdę piękna była w czasach swojej młodości. Zresztą cały czas była piękna, ale wtedy po prostu świat stał przed nią, aktorski świat stał przed nią otworem, no to rzeczywiście tutaj widzę prawie 16, więc jak najbardziej dosyć dużo wyświetleń. Zacząłem oglądać Alice in Borderland, bo drugi sezon trzeba nadrobić, po 3 odcinkach wciąga. No, gro jest seriali, które po prostu gdzieś tam bardzo szybko są kasowane. Teraz już nawet nie to, że czekają drugi, trzeci sezon, tylko już nawet nieraz po jednym sezonie jest zrobione. Cześć Marcin, no nie, ten sam live, cały czas robimy. Zrobisz recenzję filmu Planeta Wampirów, pyta Igor. Igor, powiem ci, że nawet nie kojarzę takiego filmu, wiesz? Planeta Wampirów. Już sprawdzę. Bo się okaże, że znam, kojarzę, ale mowa oczywiście o tym filmie z 65 roku, o Alien.
Terrore nello spazio, czyli jakiś giallo, czyżby to było? Ekspedycja z Ziemi ląduje na tajemniczej złowrogiej planecie, właściwie to zostaje przyciągnięta przez grawitację. No nie wiem, na kanale, dlatego między innymi odłożyłem na bok i nie ma już potwornych filmów. Zbyt dużo było starych materiałów, starych filmów, ani zbyt mało właśnie nowości, więc na razie nie, ale zobaczymy. Wcześniej pokazywało, że transmisja się zakończyła. No dobra, nie. Popatrzmy, tutaj na YouTubie jest cały czas śmiga, cały czas hula. Godzina 54 minuty, cały czas lecimy. Będzie oczywiście odcinek na żywo, panie i panowie, z Oscarów. Będziemy na żywo komentowali. Zobaczymy, kto będzie gościem. W zeszłym roku chyba był właśnie obecny tutaj na czacie KFK i Lincoln, mi się wydaje, że akurat oni we trójkę, to były te Oscary, gdzie tam Will Smith sprzedał plaskacza Chrisowi. Grubo było, no ale to zobaczymy. W ogóle będą wielkie, ale to o tym powiem pewnie za tydzień, będą zmiany wielkie w Złotych Globach, bo tam to prawie w tym momencie mało kto ogląda i możliwe, że w przyszłym roku będziemy mogli za darmola sobie obejrzeć na YouTubie, bo inaczej po prostu te Złote Globy spadają. Słuchajcie, dziękuję wszystkim za łapy w górę, bo widzę, że ładnie tutaj wbiło. Dziękuję wszystkim za subciaki i tak dalej, i tak dalej. Jest to coś, co sprawia, że dokładnie wiecie, jak to jest. Tutaj możecie popatrzeć, jest Kocham Kino, który ma znaczek przy tym, a znaczek się dostaje za 100 tysięcy subów. Jeszcze kilka minut, będą 2 godziny live, dawaj, poczekaj do 2 godzin, mało zostało, no ale to akurat nie ma żadnego znaczenia. W tym roku już te nowe wytyczne, Marcin, do Oscarów, co czytałeś kiedyś? Nie, wytyczne mają być z tego co pamiętam od 2024 roku, więc dopiero od przyszłego, więc teoretycznie no niedługo będą ogłaszane nominacje do Oscarów. Jakiś czas temu były nominacje do BAFTY ogłoszone, więc nominacje do Oscarów będą, więc do Oscarów, a także do Złotych Malin. No niestety ze Złotych Malin nie będzie transmisji, no bo oni to rzeczywiście tak robią troszeczkę na zasadzie, a my olewamy Hollywood i dziękujemy bardzo, ale wytyczne mają być od 24 i to będzie koszmar, to będzie masakra. Jeżeli nie pamiętacie, to możecie sobie sprawdzić, nawet chyba osobny filmik, nie to, że odcinek na żywo, ale osobny filmik jest z tym, jakie będą wytyczne od amerykańskiej Akademii Filmowej. To po prostu będzie, to już nie będą nagrody dla najlepszych filmów, tylko nagrody dla najbardziej poprawnych politycznie filmów i tak dalej, ale o tym będziemy pewnie mówili sobie, panie i panowie, za czas jakiś. Dobra, my się widzimy za tydzień na żywo, oczywiście, że tak, a w formie materiałów codziennie, panie i panowie. Dziękuję za dzisiaj. A tu jeszcze widzę, Marcin coś napisał. To jeszcze ostatnie. Czy według ciebie Wakanda Forever zasłużyła na Oscara? Jeżeli tak, to na szybko jakie kategorie? No pewnie kategorie techniczne, co nie? Mi się wydaje, że akurat tam się to wszystko pojawi. Zresztą są jakieś niby plotki, że mają dostać za kostiumy, właśnie za efekty specjalne, więc zobaczymy. Angelina Bassett, chciałem powiedzieć, dostała Złotego Globa za rolę, więc w tymże filmie, więc zobaczymy, czy akurat bardzo często było tak, że globy się pokrywały, że to były w pewien sposób naznaczenie, że tam do któregoś roku to chyba było 1:1, a potem to zaczęło spadać troszeczkę, więc wydaje mi się, że jakoś to będzie w ten sposób. Dziękuję raz jeszcze za Twoją pracę. Jest to oglądać na tym YouTubie, a nie tylko dramy i inne. Do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia, panie i panowie. Widzimy się za tydzień. Cześć.